Siema wszystkim, zaczynamy. Nie to ujęcie. Witajcie, środa. Sławek, zaraz dostaniesz pozdrowienia specjalne za pisanie głupot. Także słowem wstępu, witajcie, rozpoczynamy dzisiejszy środowy live. Mam w ogóle dodatkowy monitor, będę mógł lepiej, szybciej czytać wiadomości, bo na razie jest wstawiony w tym miejscu. Taki kupiłem monitorek za 400 zł parę. I on leży sobie na razie w tym miejscu, więc dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać, bo różnie bywa. Czekam na chwilę. Siema Michał, cześć Rafał. No i na razie głucho, nikt nic nie napisał. Przy czym macie limity zapewne. Siema, jest ok. Napiszcie, cześć Piotrze. Powitać wszystkich, cześć Alicja. Cześć niebiescy, cześć zieloni oczywiście. Bez spóźnienia. No, różnie bywa. Więc pisanie od razu na dzień dobry, że jest spóźnienie, trochę jest to nie na miejscu, ale trzeba się przyzwyczaić do pewnych rzeczy. Dzisiaj ogólnie jest temat z laptopem marki Jadę. W tą stronę, czy w tą? Może nawet będzie widz, właściciel sprzętu. Z laptopem jest taki dziwny temat, że jest spalony procesor i dopiero z Mietkiem rozmawiałem z naszym Mieciusiem, dosłownie 30 minut temu, i opowiedział mi, jak to było z tym laptopem. Laptop miał problem pierwotny taki, że ponoć obraz na matrycy dzielił się na pół, miał dwa ekrany, coś takiego. Został zawieziony do serwisu X. W serwisie X mieli wymienić taśmę matrycy. No i tutaj gdzieś był problem. Prawdopodobnie pracownik nie odpiął baterii, a był chyba oproszony o taką czynność, o wykonanie tej czynności. No i ogólnie tam był jakiś zgrzyt do tego laptopa i ten człowiek stracił przez to pracę. Ale to chyba był jakiś świeży, nowy na stanowisku. Ale umówmy się, że wymiana taśmy matrycy nie powinna stanowić większego problemu, o ile zachowamy określone te kroki bezpieczeństwa. Najważniejszym krokiem jest co? Odpięcie baterii głównej. Nie można rozbierać, wypinać taśmy matrycy bez wypięcia baterii głównej. Dlaczego musisz zrobić live, jak jest mecz? No to Andis na początek, dzięki. Zapraszam do wkładu, właśnie. Aby nie była zbyt skomplikowana oraz Audio. dużo zdrowia dla Ciebie i Miecia. Pozdrawiam. Dzięki. To jest oczywiście Andis, top donator. Człowiek, który jest Polakiem, a pracuje w Czechach, w miejscowości Mlada Bolesław, w fabryce Skody. Bawi się w pomiar dachów, korekcję, sprawdzenie jakości. Także pozdrawiamy Ciebie. Witam, zdążyłem z pracy wrócić, napisał Bzyku. Cześć. Andrzej Półtoraj, hejka, wiecie, mam teraz czat cały czas, więc nie muszę przełączać tych okien. Muszę jeszcze ogarnąć ten, jak się nazywa, uchwyt na tablet, tylko to ma 14 cali, więc duży ekran, nie wiem, czy są takie większe uchwyty. Zamówi się w międzyczasie. Tak, zapamiętałem. To przypadkowy. How dare you? I słuchajcie, no i ten laptop zgasł, został wysłany do nas na sprawdzenie. CPU jest oczywiście, no w takim wypadku praktycznie 100%, że jest spalony, bo laptop po tej czynności zgasł. Zrobimy sobie pomiar płyty, pokażę Wam co i jak. No i tyle. Spox 2, po tych zmianach w mikrofonie ostatnio jest trochę za cicho. Napiszcie mi, czy słychać mnie identycznie, czy jest ciut za cicho, bo ja nie wiem. Jeżeli jest za cicho, to mogę podbić głośność o 2 dB, 3 dB i będzie głośniej, także dajcie mi znać. Bo ja teraz na żółtym, pokazuje mi także na żółtym jest, nie wchodzę na czerwone. Cicho trochę. Jest OK. U mnie gitara, pozdrowienia z Przemyśla, dobrze jest, cicho. Gangster GP, słychać normalnie, jest cicho, u mnie git. Ja nie widzę, więc on pewnie też nie. Nie wiem, co widzicie, więc jest dobrze, jest trochę cicho. Widzę, że są zdania podzielone, więc słuchajcie, poczekajcie chwilę. Właściwości. Manlux, Antwerpia pozdrawia, dzięki. To podbijemy mu decybele, damy 3 decybele. Więc to chyba się dzieje w czasie rzeczywistym. Zakończ, pyk, wejście liniowe, więc prawdopodobnie teraz mnie słychać ciut głośniej. Cicho teraz na TV, bo na 40 muszę mieć, a zazwyczajnie do 15-20. Gdzie? Naprawy. Tak, u mnie nie ma różnicy. Dzisiaj też 7 godzin live. Nie, słuchajcie, wtedy podpuściliście mnie trochę. Ja się dałem złapać
i myślałem, że będzie prościej, fajniej. No i niestety nie poszło tak jak powinno, bo ten Lenovo działa w nim wszystko oprócz chipsetu graficznego Nvidia i niestety tam żadna zmiana BIOSów. Przeszukałem płytę, wszystkie zworki są polutowane, wszystkie napięcia są. Na grafice jest 1,8 V, jest 1 V, jest 1,35 na ramach, wszystko jest. Jak chcecie, dajcie łapkę. Gangster pyta, jak chcesz, dawaj łapkę, zapraszam. Także Antwerpia, ja też. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, laptop ma 17 cali i on jest na Ryzenie nowszym, bo to jest... O, czekajcie, to wszystkie liczniki muszę powyłączać, bo to był taki temat testowy, więc nie udało się. Na nektar miłości, o tak. Słuchajcie, tutaj jest Ryzen 5, seria 5000, w tym wypadku 5600H i RTX jakiś tam. Ładny laptop, w miarę zadbany. Nie powiem, że nie, nic nie połamane, no ale klęknął. Przy czym właśnie w tym laptopie jest bardzo brudny układ chłodzący, a w zasadzie tam, gdzie był wentylator. Zobaczcie, jakie są ślady. To jest taki grubszy brud i te kawałki można powyciągać. Zobaczcie, takie czopki, nie? Także czopki są obecne i dbajcie o swoje sprzęty. To jest najważniejsze. Jak to mówi nasz Coffee Doktor, ten laptop powoduje zagrożenie biologiczne, dlatego trzeba jego najpierw wyczyścić, a później się zabierać za naprawę. Ale to u nas będzie później. Dobra. Kadłub na bok, bierzemy płytę. Także właśnie. Słuchajcie. Dinklage, czy jak się to czyta? Pozdrawia. A Mietek out za bug, czy co? Nie, to nie jest błąd naszego pracownika, tylko firmy, która raz na jakiś czas wysyła do nas sprzęty. Tam ktoś coś popełnił, błąd i tak wyszło. Kwestia finansowa. Ostatni live zebraliśmy 8007 zł, jakoś tak. I to jest kwota, słuchajcie, te środki już przelałem do siebie na konto firmowe i dzisiaj robiłem pierwsze te zaległe przelewy. Jak ktoś jest zainteresowany, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wpłaty na domy dziecka. Dzisiaj przelałem łącznie 30 000 złotych i macie link w opisie tego filmu. Tam jest do dokumentu Google, jest podany dom dziecka, nazwa. Te wszystkie dane są na ich stronach internetowych, więc tu, jeżeli chodzi o RODO, nie ma problemu. Jest podane jaka kwota i teraz robimy tak. Zbieramy 5000 zł na dom dziecka i nawet jak przekroczymy te środki, to będą przesuwane na kolejny. Czyli każdy dom dziecka będzie porówno miał po 5000 zł. I w tym dokumencie, który jest nam przyklejony, zresztą zaraz Wam pokażę, podgląd z lewego monitora, cyk, to chyba to, o, tylko niech ja sobie to jakoś wypozycjonuję, moment, zmniejszmy to, o, mniej więcej coś takiego, domy dziecka, wsparcie. I po lewej stronie macie placówki, na które wpłaciłem pieniądze, każda z nich otrzymała właśnie po 5000 zł, przelew był robiony dzisiaj w godzinie popołudniowej, więc te pieniądze zaksięgują się u nich najwcześniej jutro. Jak przesuniemy bardziej do prawej, macie kwotę, data przelewu, bo muszę mieć to wszystko, wiadomo, transparentne. Jak ktoś wejdzie sobie na link, to potem wyświetli mu się potwierdzenie przelewu z mojego konta firmowego PKO SA. Tak, także łącznie zebraliśmy do tej pory 41 000 i to jest na przestrzeni, nie wiem, czy 5 live'ów, to już ciężko powiedzieć. Natomiast z tych pieniędzy, które dzisiaj przelałem, jest 30 000 przelane. Więc 40 000 minus 30 zebrane, zostaje jeszcze 11, więc jutro wpłacimy na kolejne 2 domy dziecka. Także zapraszam na co? Na to, żebyście mi pisali maile z domami dziecka, które znacie, obsujecie jakkolwiek, no, wiadomo, różnie bywa, więc wtedy będę mógł się do tego odnieść i będziemy mogli wesprzeć takie osoby, bo wszystkie domy dziecka, które były widoczne, to są dzięki Wam, dzięki osobom, które wpłacają oczywiście pieniądze, tam przesyłamy środki, a wybrałem te domy dziecka, bo to Wy napisaliście. To nie jest tak, że sobie wyszukałem, tylko maile dostaliśmy maile od Was na maila firmowego serwis@wilk-elektronik. Też pochodzę z Kielc. Czemu nie oglądasz meczu? Bo prowadzę live'a, zbieram na dzieci raz w tygodniu, mówmy się, że można się poświęcić i nikomu czapka z głowy nie spadnie, więc spoko. A skoro oglądasz mecz, to dlaczego tutaj wpłacasz i jesteś? Ale dziękuję. Także zapraszam do wpłat. Mamy 160 zł, startujemy. Co tam piszecie? Licznik zostawiasz czy wyłączasz? Tak, wyłączam, tylko tam oczywiście
nie miałem czasu tego ogarnąć. Chwila, cykl, licznik czasu spada i blat. Już nie ma licznika. I jeszcze co? Termowizja, bo będziemy się lutowali BGA. Ok, jeszcze kamera jest, widzicie, wyłączona, także za chwilę ją odpalimy. I zapali nam obraz. Chyba. No, dawaj. No, jest obraz, widzicie. Także Vive Kielce z PSG. A gdzie oni grają? W Kielcach, czy gdzieś za granicą? Siema Greg. Siema reszta oczywiście. Dobra, płyta główna, mierzymy. Mierzymy. Płyta główna jest tutaj, właśnie. Come on, baby. Tak wygląda płyta z laptopa marki Acer. Ryzen z modelem... Jaki jest numerek? No, come on, baby. 10060 czy tam 7 296. I to jest Ryzen 5 5600H. Mocny procesor, powiem Wam. To już jest naprawdę moc. Na tym można i grać, można na tym renderować, wszystko. Dodatkowo chipset graficzny G20P1A1. Nie wiem, ale strzelam, że to jest RTX 3050. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i o co chodziło? No zapewne ktoś nie wypiął tego gniazdka, złącza baterii oczywiście. I na podłączonej baterii wypiął matrycę, wpiął znowu taśmę matrycy, znaczy się, no i powiedział laptop papa. Więc miernik w łapę. I zaraz zaczynamy. Pomiary. W sumie z pomiarami. Kogo zwolniłeś? Nie, ja nie zwolniłem. Wszystko jest ok. To chodziło o to, że w innej firmie tak się zdarzyło, nie u nas. U nas wielokrotnie i ja popełniłem błędy, czy Mieciu, czy kto tam inny. No i nic, każdy popełnia błędy, tylko to wynika też z tego, jak ktoś się z kim dogada. I jeżeli ktoś tłumaczy, nie wiem, godzinę czy dwie, żeby wykonywał daną czynność, a ten człowiek, który siedział przy tym laptopie, potem półtorej godziny, dajmy na to, siedział w telefonie i nic nie pracował, bo sprawdził to właściciel, no to tam się zrobił zgrzyt. Więc zakładam, że po to idziesz do pracy, żeby wykonywać swoją pracę należycie i ktoś jest z tego zadowolony, a nie, że siedzisz i tylko myślisz i zbijasz bąki, żeby przetrwać do końca dnia. Kpinczy, dziękujemy za wpłatę, już mamy 3. O, dzięki. Więc tak to. GTA 5 dobre jest do testowania PS4? Tak, dobre. Telewizory też naprawiasz? Oczywiście, że nie. Tylko laptopy i konsole. I sprzęt, może być to automatyka, różne tematy, które mają komponenty BGA. Ale to już są tematy wtedy droższe w lutowaniu. Zgadza się, jest to RTX 3050. Dziękuję, Cybercop. Larysa, mistrzu, idzie ankieta. Co to za pomijanie tradycji? How dare you? No właśnie, jaka ankieta? Napiszcie mi, jaka ankieta, bo rozbieracz, hobbysta. Było u Coffee Doktora, to i u Ciebie. Wspieramy prywaciarzy z okolicy. PS, Andis, daj szansę innym. Dobre. Spoko. Ej, w ogóle to, słuchajcie, ostatnio na live mówiłem, że jakiś komar tu lata. Ktoś z Was przysłał mi taką paletkę wielką niebieską na prąd. Jak dotkniesz, to telepie prądem komara. Dzięki. Już chłopaki testowali. Dziwne tematy, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, także śmiechem, żartem działa. Teraz tak, ankieta. Komp, laptop czy konsola? Co to znaczy BGA? Ball Grid Array, technika lutowania za pomocą kulek. Znowu obrażają. Tak, dokładnie, obrażamy komary. Ej, jak fajnie machałeś tą paletką na Discordzie. Tak, możliwe, nie widziałem. Sam siebie nie widziałem. Kurczę, to lipa, bo nikt nie chce naprawić. Telewizorów przeważnie się nie naprawia, więc trzeba szukać specjalisty. Co to znaczy SPD? Poczekaj. Jak to było? SPD. Kurde. SPD. Poczekaj. Coffee Doktor wie, bo on to wymyślił. Czekaj. SPD. Szybko psujący się DeLonghi? Nie. Coś ten deseń, coś z DeLonghi, ale kurde, nie pamiętam. On to zapoczątkował. Także wiecie, no ciężko powiedzieć. Więc ankieta, właśnie. Spokojnie, dziś Andis nie będzie szalał z donatami. Wypłata za tydzień. Tak, dajcie żyć Andisowi, bo on tutaj nadrobił za... Andis wyrobił normy 1000%. Okulary czy bez. Będziemy widzieli, ile tu jest spiksowatych. Tak. Ankieta. Który profil Spox? Co? Nie wiem, o co chodzi. Twój live jest to mega umilacz czasu na wieczór. Pozdrowienia z Białej
Podlaskiej. Muszę zrobić w ogóle, nie wiem czy da się, obramówkę tych napisów, żeby był czarny kontur napisów, wtedy byłoby lepiej widać. To jest jedna z rzeczy, których nie zrobiłem. Tak samo procentowa wpłata, żeby była wyświetlana na tym. Ja mam 70 cali, wolałbym naprawiać niż kupić nowe, a tak w ogóle to niech działa na nowy. Jest no need. No to widzisz. Jak sądzisz, bardziej opłaca się iść w automatykę, czy bardziej w elektrykę przemysłową? Kurczę, z automatyki są dobre pieniądze. Na płyn, na umycie Mario. Żartuję. Na dzieciaki, pozdro z Poznania. Zresztą wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, więc im jesteś mądrzejszy, tym jesteś w stanie potem więcej pieniędzy zarobić, bo to samo z siebie się nic nie dzieje, nie? Może ankieta o kawie. Rozpuszczalna, mielona, sam miele, nie piję. O, dobra, spoko. Robimy dzisiaj część kawy. Będzie o tym prywaciarzu, Coffee Doktorze z YouTube'a. Dobra, niech będzie. To ja już sobie odpalę to. Dowiemy się, czego wy tam pijecie. Włącz, wyłącz. Ej, gdzie tu jest plusik? Chwila. Coffee Doktor. Serwis popsuł DeLonghi. O, to jest skrót od SPD. Serwis popsuł DeLonghi. Widzicie, Coffee Doktor wszystko wyjaśnił, także spoko jest. Jaką kawę pijecie? Jaką? Kurde. Kawę pijecie. No to... Albo co pije? Nie wiem, kurde, bo dużo osób w ogóle nie pije. Nie piję. Druga opcja. Czarna. Na jakiego maila wysłać propozycję domu dziecka? Na serwis małpawielkielektronik.com. Czarna. Dodaj opcję. Kapuczyna. Dodaj opcję. Czyli nie piję, czarna, kapuczyna. Co tam jeszcze? Herbatę. Herbatę. Dobra. 4 opcje są, więc wiecie, to nie pogodzimy tego, bo ile ludzi, tyle pomysłów. Czy z cukrem, czy bez. Sinu Service. Wujek, dobra rada. Mówi, wpłacajcie na domy dziecka. Tak. Także czekajcie, bo dzwoni do mnie Lucjan. Także nie, moment, muszę włączyć samolot, tryb. Także nie porozmawiamy się z Lucjanem, z konsolą. Więc kapuczyna. Puszczamy ankietę i rozpoczynamy. Ok, chcecie, klikajcie, zapraszam. I wracamy do pomiarów. W przypadku Ryzenów jest piękna sprawa. W większości przypadków, bo to nie jest stała pewność, wartość, że zawsze tak jest, ale w większości przypadków, jak zmierzymy sobie procesor, kondensatory na rdzeniu, obok rdzenia, to wyjdzie nam, czy jest dobrze, czy jest źle. No i w tym wypadku, dobra, zablokuję autofokus, cyk, i włączymy sobie najazd na procesor. Przy czym to jest Ryzen 5 generacji. Ja nie mam takiego schematu wyprowadzeń, pomiaru, których kondensatorów, na jakich kondensatorach, jakie są linie zasilające, ale na Ryzenie 4 generacji, na tych liniach jest linia 3V i tutaj zobaczcie, mamy 16 ohmów względem masy. To już jest bardzo nisko, jest źle. Powyżej mamy kondensator od 1,8 V, jak mnie pamięć nie myli. I tutaj mamy 2 ohmy. Tu jest dramat. Na dzieciaczki robisz mega robotę. Pozdrawiam. Dziękuję. Zapraszam do wpłat. Mamy 1000 zł. Super. No i widzicie, już mamy 2 ohmy na kolejnej linii zasilającej. Także te dwa pomiary już pokazują jedno. Jest lipa. Procesor powiedział praktycznie co? Papa. Można zrobić próbę pomiarową. Chcecie próbę pomiarową? Napiszcie. Łapki do góry. Zapraszam do łapkowania. Oczywiście łapek jest pewnie ile? Z 250. Czy jest ciut więcej dzisiaj? Dajcie znać. Ale zapraszam. Jak chcecie, klikajcie. Nie chcecie, nie klikajcie. Nie zmuszam. Tak samo nie zmuszam do wpłat. Zakładam, że są tu ludzie normalni. Chociaż czasami trafi się na jakiś 1 promil ludzi, przychodzi tu, nie wiem po co, ale wiadomo. Paweł, siema Paweł, wysłałeś sito. Nie, ale Paweł, sito dla ciebie będzie, o, to jest sito dla ciebie, wyślę ci jutro. Kurde, zapomniałem, to jest czwartek, także mam sito, wyślę ci, sorry. A my dzisiaj w ogóle przetestujemy sito od pana Chińczyka, taki inny temat, gdzie się nakłada pastę. Też to spróbujemy ugryźć. Witam hobbystów elektroniki i proszę o tagowanie wpisów na grupie Coffee Doktor. Spoko. To gitara. Więc tak, pierwsze pomiary pokazują co? Zwarcie. Możemy jeszcze poszukać jakiejś cewki, na której jest niższa rezystancja, typu właśnie ten 1 ohm.
I w sumie co? Tutaj mamy pewnie cewkę od 5 V, 3 V, tak strzelam, bo one zawsze są gdzieś tam na boku płyty, więc zobaczymy jak będzie. Tu jest rezystancja wysoka, natomiast pewnie tu będzie niska. No i mamy 5 ohmów na tej cewce. No, robimy próbę zwarciową, odpalimy termowizję, a tak w ogóle to wyszedł nowszy soft do kamer T2S Plus, do tych V2, tylko że on kosztuje miliony monet, ale działa. Przy czym jak działa, nie wiem. Ci ludzie, którzy się załapali na wersję V1, czyli to co ja mam, to działa zajebiście, super płynnie, obraz jest rewelacyjny. Natomiast nie wiem jak wersja V2, ona działa tylko chyba z telefonem, z Windowsem, pod jedną aplikacją, także porąbane. Czarna plujka bez mleka. Tak, kto co lubi. Kabelek. Kabelek lutujemy. Kobela trzeba. Wiecie, jak jest duże zwarcie, to kabel musi być gruby. Jakbym podlutował taki cieńszy kabel od internetu, skrętkę, to ten kabel będzie się grzał, a nasz procesor mógłby się średnio nagrzewać, więc teraz przywalimy grubszego badyla, no i lecimy z koksem. Dobra, cyk. Spoks, pozdro dla Ciebie i Miecia. Dziś też pęknie 5K. No oby, słuchajcie. Ja nie wymagam tego, żeby tak zawsze było pięknie jak w ostatnich czasach, ale jest to mega fajne, budujące, jakby nie patrzeć, bo to co się odwala na live'ach, te wpłaty z Waszej strony, to jest sztos. To jest wręcz dziwne. Czekajcie, tylko jeszcze ISO zjadę w dół, bo mam 800, dam 640. No i lutujemy kobla. To cynę wyciągnijmy. 1200 ludzi. No i spoko. Co tam piszecie? Chibo Family. Tak, niedługo zrobimy ankietę na temat, jaką kawę w ogóle pić. Jaką pijesz kawę. Jak się nazywa Twoja ulubiona kawa? A, czekajcie, bo jest... Czyściłem jakiś tam procesor dzisiaj. 250 stopni ustawione na grocie, bo procesory są wrażliwe na temperaturę, a lepiej dmuchać na jakie? Na zimne ponoć. Marcin Łódź, pozdrawiam. Dziękuję, stary. Jak to? Jam Coffee? Jam Coffee? Co to jest? Kurde. Ej, bo coś ten grot z JBC już... Minifala się zaczyna kończyć. Nie ma takiej pojemności cieplnej. Nie radzi sobie. Trzeba będzie zamówić u Michała znowu coś nowego, bo... No nie ma siły. Nie ma siły, a jest 350. Grot zachowuje się, jakby miał ustawione dosłownie o wiele niższą temperaturę, typu 270. Aż dziwne. Ale pamiętajcie, wszystko się zużywa, czy JBC, czy inne komponenty, one się zużywają w naturalny sposób. Patrzę, co się dzieje, wyczyszczę grot, pyk, i jeszcze raz pobielmy go, zobaczymy tym. No, ten grot od razu, on pyk, przykładasz, jeb, działa, bez problemu, bez łaski. Kiedy zmieniasz mikroskop? Mówiłeś coś o tym, ja chętnie odkupię minionka. Nie, minionek zostaje, słuchaj, to nie chodzi o to, żeby go sprzedawać, bo to jest taki flagowiec naszego kanału firmy. Gdyby nie minionek, to myślę, żeby nie pykło też tak. Ludzie się przyzwyczaili do tych kolorów, więc on zawsze gdzieś tu będzie. I w moim sercu, i gdzieś w tle. Natomiast mikroskop pod koniec miesiąca miał się do nas zgłosić człowiek z tej firmy Lajka, ale co i jak na razie nie wiem. Tyle się dzieje dookoła, że wiecie, teraz ten Discord uruchomiliśmy, mamy tam fajną ekipę zgraną, jest bardzo zabawnie, że tak powiem, więc jak ktoś chce dołączyć, zapraszam. Trzeba wesprzeć kanał. Także tak jest realizowany temat Discorda, bo wiele osób pyta. Dobra, teraz termowizja. Na dzieciaki, pozdrawiam z Puław. No, dziękuję Tomku. I odpalmy sobie program do termowizji. Cyk, ujęcie na... nie jest dodana scena, niestety muszę przełączać ręcznie. Ok, mamy to. Jeszcze tylko sobie przesunimy troszeczkę ten obrazek. Cyk, może tak. Ostrości poszukajmy. Nie wiem, ta termowizja naprawdę jest wpyte dobra. Minionek to VIP kanału. To, tak, dokładnie, tak jak napisał Andrzej. I słuchajcie, jeszcze brakuje nam podglądu na Korada. A, Korad. Odpalmy Korada, bo wszystko było wyłączone dzisiaj. Więc... chwila, moment. Pach, Enter. Już nam Korad się pode mną tutaj pojawił. Cyk. 1 V. Dajmy mu 1 V, 5 amperów. I puszczamy. 3, 2, 1, go. O! Nawet nie chce papu żreć, zobaczcie. Ale nie wyświetla się wpłata. Czekajcie, chcę zobaczyć, kto co wpłacił.
Witaj, moja pierwsza wpłata na dzieciaki. Co sądzisz o lutownicy D12? Pytam, bo mam taką, ale chcę wiedzieć. Słuchaj, dobra jest to lutownica. Za te pieniądze naprawdę uczciwa oferta. I to jest i tak super, że w tych czasach można kupić coś już naprawdę w miarę taniego, a można tym zrobić niezłą robotę. Jest materiał, gdzie używam tej lutownicy. Ja byłem w ciężkim szoku, że takie tanie urządzenie naprawdę działa. Bo wiele osób nawet wchodzi na ten film teraz i dziwią się, że coś takiego było. Tylko że ten test był 2 lata temu, nie? Więc to też trzeba brać na to trochę poprawkę. A jeszcze tak, ta scena. Dzieci to usuwamy, cyk. A, i usterka laptopa, właśnie. Sprzęt trafił, wyświetlając 2 obrazy na matrycy. Po wymianie taśmy zapalił się na kilka sekund i zgasł. Ciekawe, co się zapaliło. Chyba dupa komu. Jak zawsze wojna o koszulkę. Ja też podrzucę parę groszy na dzieciaki. I dzięki. I widzicie, zapalił się na kilka sekund i zgasł. Od tej pory startuje bez obrazu. Pilne. Moim zdaniem nie było szans, żeby ten laptop po wymianie taśmy matrycy włączył się, dał obraz. Nie wierzę w to osobiście. Nie wierzę w to. I o właśnie, bo ja mam tutaj oryginalną taśmę. Mam oryginalną taśmę, jest zamontowana do kadłubka. Nowa wymieniona, ale boję się tego odpalać, więc po wymianie CPU testujemy starą taśmę. Więc takie buty. Ten kabelek obok cewki zwarę robi. Nie robi żadnej zwary. To tylko tak widać. Jak się czułeś po ostatnim live? Jak przez okno? Człowieku. O! Nie było lekko. Bez kitu było mega ciężko. Siema jeszcze raz wszystkim. Dobra, teraz tak. Licznik czasu jest schowany. Usterka, cyk. Idziemy na blat. Jeszcze na termowizję. No i w tym wypadku... A dlaczego płyta nie pobiera nic? Ej, była... Dziwne. A już wiem, co miałem zrobić. Poczekajcie, muszę to poprawić. Rozbieracz hobbysta. Jak nie dopuszczam, ale sinusa trzeba przebić. Ja nie podpuszczam. Aha, dobra, ja nie podpuszczam, ale sinusa trzeba przebić. No, kurde, sinus już od samego początku tutaj pokazuje, kto tu rządzi. Bandyta 1. Prywaciarz. Co zrobisz? Z prywaciarzami nie dogadasz się. Nie ma opcji. Przerąbany naród. Teraz tak. Poczekać jeszcze jedną rzecz. O. Dobra, teraz. Musimy mu podbić zasilanie, bo myślę, że przy 1 wolcie nic nie będzie. Ej, nic się nie grzeje, ty. Płyta nie pobiera żadnego prądu. Dziwny temat. 3 V. O, i już zaczyna coś się dziać. Dobra. Pozdrowienia z Loknic, ale już niebawem w Polsce, okolice Słupska, chociaż tyle na dzieciaczki. Dzięki, 15 zł. Każda kwota jest dobra. I zobaczcie, co się grzeje. Już teraz widać rozbłysk, ale tak naprawdę za bardzo szukać nie trzeba. Na procesorze w tym miejscu delikatnie, bo bardzo delikatnie, nagrzewa się punkt. I to oczywiście mówi jedno. Procesor powiedział nara. Jak przyjdziemy do niego bliżej, o, cyk, szukamy obrazu. Z tą optyką jest ten plus, że jak przyjedziemy tak mega blisko, możemy ostrość zmienić i będzie widać fajnie wszystko, nie? I w tym miejscu jest oczywiście problem. Grzeje się. Także jak ktoś ma termowizję, to wtedy może taki pomiar dokonać, podłączyć. Widać, że już CPU się nagrzewa. I nie trzeba być wtedy alfą i omegą. Automatyka. Sorki, tylko spoglądam na live, bo sterowanie obszywam, ale słuchawki w uszach i grasz jak z radia. Pozdrawiam. Dzięki za wpłatę. Dzięki. Dobra, ściągamy zasilanie, rozlutujmy z workę i lecimy, bo nam czas będzie. Kurde, wiem co mogłem zrobić. Mogłem w tym czasie już włączyć nagrzewanie laminatu, żeby zdemontować procesor, bo oczywiście, żeby naprawić ten sprzęt, trzeba dostać płytę główną, bądź też sam procesor, który jest sprawny. No i z tymi płytami jest problem, bo to wszystko kosztuje miliony monet. No i ostatnio kupiliśmy kilka płyt z firmy Celit. Szukam laptopa do 6000. No człowieku,
Nie wiem co brać za 6000. Ja może ci powiem inaczej, nie marka, tylko kupuj możliwie najgrubszego, żeby był najgrubszy, nie jakieś ultra cienkie slimy, bo to wszystko jest dziadostwo, grzeje się. No i druga sprawa, zanim kupisz, sprawdzaj testy, oglądaj testy ludzi, którzy znają się na temacie, którzy robili testy pod kątem CPU, GPU, jakie temperatury. Jeżeli tam w stresie będzie, nie wiem, 80, no to jest super, a jak będzie 95, 99, 105, to nie wydoli. No i Krzysiek się doigrał, ale nie wiem, kurczę, o co chodzi. A, Krzysiek, dlaczego Krzysiek został usunięty? Co znowu Krzysiek napisał? Krzyśku, wróć do mnie. A, Krzysiek, no kurczę. Krzysiek, ty jesteś taki męski. Wiesz, że ja lubię chłopców, nie? Takich jak ty. No ale cóż, no niestety ciebie już tu nie ma. Ale pozdrawiam. Lubię takich. Tak, dzięki za wpłatę. Naprawiasz liczniki? Nie, nie naprawiam, bo ja się specjalizuję tylko i wyłącznie w laptopach i konsolach. Jestem. Krzysiek jest. Mam pytanie. Konsola nie czyta płyt, a konsola chodzi normalnie. Co może być przyczyną? Uszkodzony blok optyczny jest do zmiany. Słuchajcie, dobra, bo pół godziny już leci, a my wiemy jedno, że jest spalony procesor, zostały wykonane testy. Na termowizji się oczywiście CPU nagrzewa. No i Krzyśko z Łodzi, koło Zgierza, Spoksu kochany, do jakiej temperatury grzejesz grot podczas lutowania pojedynczych punktów lutowniczych? Ja mam przeważnie ustawione na 350. Rzadko kiedy zwiększam, prawie w ogóle, a jak lutuję procesory, takie układy wrażliwe na temperaturę, zjeżdżam do możliwie najniższej, bo jest to bezpieczeństwo komponentu, dlatego preferuję stosowanie grotów JBC, żeby nie nawalać temperaturą. Nie ma za co, tak. Jak to bym się idealnie nadawał z naprawu telefonów. No każdy naprawia to, co lubi. Siema alienu, bez kitu. Teraz tak, druga płyta. O właśnie, od Celitu. Ostatnio właśnie Paweł Ostrówka gdzieś tam nagrywał materiał. Wow, no to przebijamy Sinusa. Dzięki. I gdzieś tam właśnie Paweł wtedy nagrał materiał i przypomniał mi o firmie Celit, bo my od nich braliśmy płyty z pół roku temu. No i trafiły się płyty ze sprawnymi CPU i teraz właśnie od nich wzięliśmy kilka płyt. No i mamy tutaj płytę z firmy właśnie Celit. Stronę internetową ma jakoś inną, nie pamiętam. Ten procesor ma delikatne uszkodzenie tutaj na rogu, ale to nie znaczy, że nie będzie działał. To wyjdzie w praniu. Widać taką skazę. Ale jeżeli zrobimy sobie jego pomiary, czekajcie, może tak wam pokażę, cyk, no to nie wychodzi źle. Automatyka, szukam dla ciebie najlepszej ceny na SVG. Właśnie, będziemy wchodzili w temat kompensatora mocy biernej marki SVG. Wczoraj rozmawialiśmy z SVG, bo nie pamiętam imienia, sorry. No i był pan elektryk, mierzył i my mamy bardzo nierównomierne zużycie tej mocy biernej. Ciężko to jest pomierzyć. Musimy ogarnąć kompensator mocy biernej, który kosztuje, no trochę kosztuje, więc to jest inwestycja, która się zwróciliśmy po 2 latach. Myślę, że nie prędzej. Bo z 500 osób to boty. 500 osób boty? Nie. Celi, terminale od niej biorę. O widzisz. No i zobaczcie, teraz mierzę sobie punkt od 3 V i mamy 3 kΩ. Kolejny punkt. 4,6 kΩ. Z drugiej strony mamy zapewne napięcia 0,75 VS. 7... Andy, 155. Jak tu walczyć? Nie wygrasz. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. No dokładnie. To jest zapewne od 0,75 VS. Mogę się mylić czasami w niektórych kondensatorach, bo mówię, nie mam obtegowanego procesora, bo nie wiem, gdzie kondensator, która linia, ale rezystancje są spoko. No i teraz z płytą, tą, która ma spalony CPU, idziemy na maszynę, będziemy nagrzewali, wylutujemy go, a tutaj będzie walka niestety z tym pieprzonym, czerwonym klejem. Przerąbane się to wyciąga, usuwa, on śmierdzi. No powiem wam, nic fajnego. A, Tipli, sorry, nie przypiąłem, już, czekaj, nie krzycz na mnie, czekaj. Już, przypnij wiadomość, także przypiąłem. Ej, ludki oglądających mnóstwo. Jeszcze czarna kawa, 50%, wow. A łapek jak kot napłakał. A to już standard, że ludzie nie klikają. Ale jakby nie patrzeć, można byłoby powiedzieć, że ten, który ogląda na telewizorze, nie daje łapki, bo nie ma jak. Ale to bzdura, może dać. Wystarczy chcieć. No ale cóż.
zachęcam. Nie każę, tylko proponuję. Ale czasami niektórzy też w tym widzą ten problem. Ale świata nie zmienimy, więc wiecie jak jest. Ok, odpalamy nagrzewanie. Zaraz robimy zooma. Poszukamy sobie ostrości. Pyk, o, patrzcie jaki obraz dobry. Fest, nie? 1600 ludzi, sporo was jest, no. Nie powiem, że nie. Ej, kurde, gdzie jest procesor? Wyostrzy? No chyba... będzie ok. Przemas. Cartridge Express. Pozdrowienia z Piaseczna. Kielecki rzeźników, wentylatorów. SPD. Discord. Coffee Doctor. Dobre. Dobre. Także wesoło. Na wesoło. Na TV na spokojnie idzie dać łapkę. Oczywiście, że tak. Wielki elektronik. Ale jak optyka do wymiany, przecież płytę kręci, tylko nie widzi ale płytę kręci. No normalnie, często kręci płytę, ale jej nie widzi. A to też wymaga zweryfikowania. Piękny obraz 4K. Teraz nie, no nie jest 4K. Jeszcze brakuje nam światełka. O, cyk. Daj mu. Trochę będzie lepiej. Najlepsza jest herbata. No a jak? Siema Spox. Tym razem już z domu w Szczecinie. Lutuj dzidę, a nie. Musi dać obraz Menda. Oby. J-Ball. Silnik w napędzie może być git, ale pewnie laser nie działa jak trzeba. No, możliwości jest wiele. Co oznacza skrót BHP? Napisz. Koń na białym rycerzu. Jaki program polecasz do odzyskiwania usuniętych plików z pendrive? Błąd, którego nie przewidziałem, boli na dzieciaki. Ja Ci powiem tak. Jeżeli masz taką sytuację, że coś usunąłeś, to w pierwszej kolejności nie uruchamiaj żadnych programów, bo skończy się to tym, że nikt tego nie ogarnie. Trzeba byłoby zrobić pierwsze co? Kopię posektorową, czy jakoś tak to się nazywa. Jeżeli źle powiedziałem, niech mnie ktoś poprawi. Więc w tym wypadku kopia pendrive'a. Bo da się zrobić klon ISO do ISO. I pracujesz wtedy na tym pliku ISO i z niego próbujesz odzyskiwać dane. Tak jest moje zdanie. A dobrym programem jest na pewno DMDE. Tylko trzeba wiedzieć, jak tego używać. Ale mówię, najpierw kopia posektorowa. Dobrze powiedziałeś, napisał Daniel, spoko. Marconi, pytanie o kawę, a w odpowiedzi herbata. Nie było mleka dorzucić? Kapuczyna jest z mlekiem, nie? Pochwalony, cześć. Dobra. Laminat się oczywiście nagrzewa. Sinus Service, how dare you, świrusy, wow. Znowu zaczyna się. No kurczę, już 500. 500 poszło, już wow. Temperatura 60 stopni, tak, niech się nagrzewa. A ja zabieram się za coś, czego nienawidzę. Robota głupiego, zdania nie zmienię i musimy ten pieprzony klej usunąć, bo niestety ja do tej pory nie spotkałem, już nie licząc Lenovo i czarnego kleju, jasne, natomiast mowa o czerwonym kleju. Strasznie źle on schodzi. Można nagrzewać 500 stopni, czy tam 300, słabo to idzie. Mają ludzie pieniądze. No pewnie, że mają. I się dzielą, bo to jest inny temat, nie? Wiele osób ma, a i tak się nie dzieli, a niektórzy oczywiście mają bardzo, bardzo mało, a i też się dzielą, więc zapraszam do uczestniczenia w tym pięknym akcie. Teraz tak, temperatura niech będzie 350, nadmuch 150, z temperaturą jeszcze zjedziemy. Cześć, jak przedmucham laptopa sprężarką, oczywiście z ususzaczem, ale ciśnieniem 8 atmosfer, to coś się stanie? Całe życie tak robiłem. Nic się nie stanie, kurde. Jak masz pecha, to palca w dupie złamiesz, ale tak to nic się nie stanie. Co znaczy skrót OBS? Oby był stream, no właśnie. Ja to jestem za krótki w spodniach na te asy donate'owe. Tu serce. Słuchajcie, no, każdy niech wspiera tak jak uważa. I tyle. To nie jest wyścig szczurów. Chłopaki mają gest. To trzeba to doceniać. Bawią się na swoim poziomie. I tyle. To nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś dościgał, nie? Liczy się gest. I każdy normalny człowiek też wam to powie. Zresztą oni pewnie na czacie już to w międzyczasie zaczną pisać. Także grzejemy. O, dzisiaj może ten klej odejdzie w miarę spoko, bo mówię, to jest dramat.
spróbuję właśnie go czymś tam zruszyć. Trochę mam krótki wąż. Szybciej Ci się zwróci po wyborach, wzrosną opłaty za dystrybucję i za moc bierną. Raczej wiesz co, jak po wyborach po nowym roku pójdzie stawka na 3 zł i ktoś tam nie wejdzie w tą komitywę z PGE, nie umówi się na ten prąd na kolejne 2 lata, to powiem Wam, takie branże jak moja i wiele innych dostaną po dupie fest. Bo to jest kiepski żart. Obecnie jest, to jest tak, w tym momencie kilowat kosztuje w tej referencyjnej stawce 80 groszy około, przy taryfie C11, tej firmowej, ale jak się doliczy wszystkie te dodatkowe opłaty, to wychodzi realnie 2 zł za kilowat. Wiadomo, te abonamenty przesyłowe, bierna, tak jakby tak sumować, nie? I dzisiaj to poszło nad wyraz dobrze, aż się dziwię. Więc... A po nowym roku, jak sam kilowat surowy będzie dla firm kosztował 2,20, no to nie będzie miło. No ale życie. Życie. Chciałeś mieć firmę, walcz. Lenovo Y530. Zastanawiam się, czy ten laptop jest jeszcze OK. Ej, ktoś dzwoni, puka. Co jest? Upasą mnie, będę jeszcze kurde, grubszy będę. Pizzę dostałem. Normalnie dostałem pizzę. Sinus nie kłamał. How dare you, Gido? Dziękuję, tak czy siak, dziękuję. Zjem kawałek, ale mam pizzę, więc taki to pożyje, nie? Pogada, popierdzieli swoje. Jeszcze mu pizzę wyślą. Dziękuję. Challenge. Zrób wylód komponentu na maszynie BGA z kalafonią zamiast topnika na jakiejś płycie do testów. Kuba, jak zapłacisz za prąd, topnik, kulki, zrobię. Także jak wpłacisz, Kuba, 100, to będziemy myśleli. Bo to nie jest teraz takie for fun. Na dzieciaki, bo warto pomagać. Ale sam... Zresztą, po co się babrać w G? Smacznego, dzięki. Kryptoreklama. Maxi Pizza pewnie coś odpalili za reklamę. Nie. Sęk w tym, że właśnie jestem praktycznie jedynym serwisem, youtuberem, znaczy się, który kpińczy 400, prywaciarzem. Właśnie, dobre, wow, brawo. Brawo. Także u mnie nie ma żadnych reklam. Jeszcze. Może jak wstawię mikroskop, to wtedy będziemy myśleli, że to będzie jakaś współpraca, natomiast teraz nie ma. Wszystko, co tu jest, nikt za to nie płaci ani złotówki. I tyle, bo mam na to wywalone. A firm, które do mnie piszą w sprawie lokowania produktów, gdzie płacą po 1000 zł, 2000 za jeden materiał, bo chcą, żebym pokazał X, Y, Z, jest jak psów. I tyle, mówię Wam uczciwie jak jest. Ale mi na tym nie zależy, bo nie chcę, żeby tak było na tym kanale. How could you? No można, how could you? Czekajcie, teraz tak, bo płyta się nagrywa, pizzę zaraz dziabnę, idziemy na maszynę, musimy klej ściągnąć dookoła Ryzena. Tylko tak, rękawiczki, bo tam jest gorąco. To nie przelewki. Więc 5 minut temu odebrałem pizzę, smacznego. No to smacznego, koza. Dobre. Sinusserwis.pl, kpińczy co do grosza, identyczna kwota. Brawo chłopaki, naprawdę tyle samo mają? Wariaci. Pozytywne świry. Także dziękuję. Sinusserwis już u nas był w Kielcach. Czy kpińczy był? Nie wiem. Ale jak nie byłeś, zapraszam, przyjedź. Więc dobra, klej usuwamy. Teraz stopnik. A jak płyta będzie stygła, no to zjem z 2 kawałki. Więc ciekawe, jaką mi pizzę zamówił. To kurde, prywaciarz jeden. A ten prywaciarz to dobry prywaciarz. Ej, bez kitu. Z takim to pożyje. Dobra, teraz tak. Musimy nasunąć górę. Niech będzie w tą stronę, cyk. O. Teraz
teraz tak, odpalamy hopera zaraz. No i będziemy to ściągali. Mamy chwytak? Mamy. A nie ustawiłem sobie tego. Moment. R. Grzejemy dzidę. Co tam piszecie? Pizza! Spoks otwiera, a tam napis. Daj obraz Dzido. Jak ktoś tam puka, nie wiem czy ktoś przyjechał czy nie. Także ktoś tu stoi, ale nie wiem kto. Więc jest live. Nie mam jak rozmawiać. Ok. Cyk. I ściągamy procesor. Dobra. Także jak widzicie, procesor ściągnięty, cieplutki. Ciekawej na termowizji ma. Lewą ręką spróbuję go pokazać. 100 stopni jeszcze ma, widzieliście to? Jak spada z niego temperatura. O. A, bo autofokus nie działa, sorry. Tylko nie zapomnij nałożyć nowego kleju po naprawie. Nie nakładam, w dupie to mam. Stary, nie ma opcji. Także ujęcie jeszcze na maszynę. Tamta cyna dosyć gorąca, rozgrzane to wszystko. Łączmy studzenie. Także teraz jeszcze korzystając z chwili, póki laminat jest bardzo rozgrzany, założę grot i pobielimy laminat. Kawa to tylko z ekspresu. Wygląda jak gwiazda na niebie. Przyjechali z kebabem. No nie, no bez przesady. Raczej by ten pukał człowiek. Nie wiem, po co miałby kebab przywozić. Także Spoxman PS3 Super Sim nigdy nie otwierana. Uważasz, że warto ją otworzyć, przeczyścić i wymienić pastę? Cyber, how dare you, Sinus? Wow. Kurde, ej, Sinus, masz tutaj takiego fest przeciwnika. Nie ma lipy. Dzięki. Co do konsol PS3. Czyścimy, rozbieramy wtedy, kiedy głośno chodzą. Jak chodzi po cichu, nie pchaj łap, bez sensu. Uzysku z tego jest prawie nic, a tylko problemy się zaraz zrobią, więc tak jest moje zdanie. Ja zakładam, że pastę wymieniamy wtedy, kiedy mamy do tego podstawy. W konsoli i tak nie ma standardowo czego? Podglądu na temperatury, chyba że masz custom firmware, to wtedy jest lepiej. Natomiast w tym wypadku głośność i jej praca to jest wyznacznik. Ale z drugiej strony to jest tak, jak lubisz się bawić, no to wymieniaj, nie? Tylko bądź ostrożny. Plecionka od Sinusa. Gdzie jest plecionka od Sinusa? No i co? Jest tutaj. Idziemy wyczyścić laminat. Co naprawiasz? Jakiego pacjenta? Acer, ale jaki model to Ci nie powiem. Z Ryzenem 5 5600. Więc w sumie to mój pierwszy Acer na takim Ryzenie. Ej, bez kitu. No. Nie było wcześniej Ryzena na CPU. Gdzie masz 5. generację Ryzena. Zawsze to były albo Asusy, albo Delle. Także tutaj coś nowego. Czekajcie, bo dużo cyny jest. Muszę to podcinać. I zaraz czyścimy. Czyścimy go po kolei. Pyk. Jak jest tak rozgrzany laminat, to praca z nim to jest czysta przyjemność. Panie. To jest sztos. O. Dobra. No i teraz zabierzmy płytę. Ona jest rozegrzana. Ma jakieś 100 stopni lekko. Bo z niej trzeba będzie zmyć topnik, a w międzyczasie ustawiamy tą płytę. No i bez kitu nie zapomnij wyczyścić wiatraka. Yes, I don't. Kto mnie wzywa? Killerunio musi wpaść i zrobić porządek. Więc to jest bardzo podobna płyta. Jak bumcyk trąba.
Dobra, nagrzewamy to. I lecimy. A ja wezmę dziaba pizzy. Poczekajcie chwilę. Ale pizza, panie. Panie. Sobie sos nałożę. Moment. Weź tutaj przy... Ło. Coffee Doctor. To jest pizza. Dobra, dobra. Dobra pizza, umówmy się, nie jest zła. Także dżowy. Przegryź cyną, na pewno. Spoks, pamiętaj o podstawku na rozgrzany procesor. Co to znaczy? Ta pizza z topnikiem, na pewno. Coffee, nie. Ostatnio byłem u Kofiego na live i mówił, że robisz wciula z tym ekspresem. Którym ekspresem? Kofi to jest oszust. Prywaciarz. To jest Spox, to oznacza, że układ jest programowalny. To, że da się go zaprogramować. To znaczy, że możesz do niego wgrać program. A to, czy on ma autoprogram, to jest inna bajka. Jaką pizzę lubisz? Z kółkami. Spox. Skąd w Kielcach zamawiasz pizzę? Nie pamiętam. Pod Trójką? Nie pamiętam. Moja żona zawsze zamawia, więc ja tutaj konsumuję. Moment, bo się płyta nagrzewa. Ja potrzebuję ręcznika papierowego. Witaj, czy pokażesz, jak wygląda Twoje stanowisko do naprawy? No przecież widzisz. Tutaj jest 1,2 m, więc tu nie ma co więcej oglądać. Więc albo stań się patronem, tam jest materiał, gdzie pokazuje firmę. Automatyka. Dobra, niech będzie bez. Zamów sobie następnym razem z Pizza 19. Nie wiem, co znaczy. Taka nazwa pizzerii? Ile prądu miesięcznie twój serwis zużywa? Poczekaj. Tak się zastanawiam. Musiałem fakturę zobaczyć. Około 1000 kWh na 2 miesiące, czyli 500 na... na miesiąc. No to wychodzi. Czy podgrzewałeś sobie jedzonko na którymś ze swoich sprzętów? Tak, kiedyś się bawiłem to. To mało? Jakie mało? Nasza średnia to jest 22 do 25 kW dziennie. Dzień w dzień. Mając malutki serwisik. To jest w cholerę. Ja w domu używam 115 miesięcznie. Dużo osób skarży się na spam Daniela Gora. Chcesz coś z tym zrobić? Jaki spam? Jak ktoś spamuje, to go wywalajcie. Także
bo nie wiem, o co chodzi. U mnie w dzień z weekendami to 14-18. Też sporo, to jest dużo. Ale w serwisie czy w domu? No. Tylko w chacie nie płacisz ponad 2000 zł za kilowat. 2 zł za kilowat. No słuchajcie, ja za prąd teraz, no to troszeczkę mniej, no ale 2000 w okolicy 2000 na 2 miesiące, to jest sporo, to nie jest mało. A my tutaj nie mamy spawarek, umówmy się. Teraz tak, papier. Zaraz lejemy topnik, ściągamy procesor. To u mnie miesięcznie przy domu 40 m2 to 400 kW. Jak przy domie 40 m2? 400 chyba. Podlej topnikiem. Spokojnie. Ile kosztuje cyna? Jest bezcenna, człowieku. To nie jest istotne, ile ona kosztuje. Ważne, że jest do kupienia. Dobra, lejemy topnik. Pyk. Stawiamy nagrzewanie i zaraz lecimy. Jeszcze chwilę. Tu w dół dogrzeję jeszcze trochę i odpalamy. Czym ściągasz układy? A kupiłem takie narzędzie, nie wiem jak się to nazywa, Proskit. Kurde, nie umiem laminatu. Proskit MSB 126. Powiem Wam, zajebisty temat. To jest najlepszy chwytak ciśnieniowy za takie małe pieniądze. Wszystkie te ręczne co można w zad wsadzić, a to jest na bateryjkę. Działa i... Nie, naprawdę spoko to jest. Także dobre rozwiązanie. Cyna jest bezcenna. No jak? Śledzisz naszą kielecką iskierkę? Nie. Co dziś robimy? Laptop ze spalonym procesorem. Paweł, 25 zł. Słuchajcie, zapraszam. Kto wpadł, wbił. Tutaj zapełniamy dzisiaj. Może się uda. Kto wie. 5000 może się uda złapać. Spox, panowie pytanie. Czy chcesz schematy do Xbox One? Posiadam. Pokazywałem nieraz na live. Także będąc serwisantem, tak pomyśl. Mam schematy, czy nie mam schematów? Jutro Lux Pizza podgrzewana na JBC. No a jak? Dobra, grzejemy układ i ściągamy go. Cyk, i zaraz go będziemy mieli. Dobra, pływa. Nagrzane elegancko. Tyk. W przypadku takich demontaży, prywaciarz z lubuskiego. Siama jak sprzęt dla prywaciarza. Kurde, nie doczytałem. W tym wypadku, kiedy mam taką zasadę, kiedy mam zdemontować komponent BGA, tak jak jest na przykład procesor i jest sprawny, on jest ważny, smacznego od ekipy DC, dzięki DC Team. Dobra, to nagrzewam o wiele bardziej agresywniej płytę od dołu, bo ta płyta to i tak jest na śmietnik, na części, nie? Tu jest tylko ten komponent istotny, więc dlatego teraz ona głównie dołem została nagrzana. No i procesor był mało nagrzewany, więc nie dostał po dupie. Witaj mistrzu, czy stosowałeś Thermal Grizzly Carbon Pad? Tak, jest film sprzed 2 lat. Był stosowany w konsoli PS4 Pro, w ogóle nie zdał egzaminu. Nie zadziałało to, więc słabo było. Słabo. Co tam piszecie? Co on zrobił? Nie wiem, co zrobił. I to właśnie jest chory, że prąd dla prowadzących działalność jest droższy niż dla gospodarstw domowych. Chociaż i tak płynie tymi samymi przewodami. Tak samo jest z wodą. Ciekawe w ogóle, czy taki rolnik, który prowadzi działalność, a prowadzi, czy on ma wtedy prąd dla firm, czy ma prąd dla, nie wiem, jakaś inna taryfa dla gospodarstw domowych. Czy to tak naprawdę najbardziej po dupie dostają prywaciarze tacy jak ja. Używałeś kiedyś topników Relief Skate Media? Nie, ale mam coś napisane Relief w tubce, ale nie wiem, gdzie to jest. O, czekaj, takie coś mam. Kurde, Kingbo, nie wiem skąd to mam, nie mam pojęcia. Coś ich takiego mam. Czy to jest szajs, czy to jest dobre? Nie wiem, boję się używać, żeby mi oczów nie wypaliło, więc wiecie jak jest. Każdy chwali swoje. Jak coś Ci działa, używaj, oczywiście. Ja mam zaufanie do Wortona, topnika najlepszego ever.
nigdy z nim nie było problemów i prawda jest taka, że każdy, który to zaczął używać Whartona, to przekonał się, że to jest jakościowo zajebiste, a nie na zasadzie, bo czyło do dupy. Nie ma mnie, jestem offline, do dupy. Coś się dzieje. Ostatnio Sinusowi wywaliło streama, Sinusowi, Coffee Doktorowi, a teraz mi. Niedobrze. Więc w takim wypadku jak topnik nie oszczędzamy. To nie ma czasu na półśrodki. Także trzeba się skupić na robocie, na tym, żeby to szło w miarę normalnie. Dobra, kładziemy szmatkę. Weź sobie chleba do tej pizzy, bo się nie najesz. To Sinus, rozumiem, że jak idziesz do jakiegoś sklepu, gdzie kobieta jakaś sprzedaje zupę grochową, to zawsze jej tak mówisz, żeby ona tak mięsiście ci nasypała tą helkę, tak? Pozdro z Trzewa dla wszystkich wpłacających. Dzięki Jurek za 24 zł, także zapraszam. King był dużo lepszy od wszędobylskiego Amtecha. W tej cenie nie ma lepszego. Ogólnie Amtech ma ten problem, że on nie jest oryginalny, nie? Oryginalny Amtech nie istnieje, bo nikt go nie dystrybuuje. TME kiedyś prowadziło dystrybucję tego topnika, natomiast już tak z 5 lat, lepiej nawet, już go nie posiadają, więc to, co jest w obiegu, przeważnie jest jakieś nie halo. Co tam jeszcze piszecie? Do żurku zawsze chlebek. No a jak? Dobra, idziemy teraz na minionka. Dla potrzebujących dzieci, pozdrowienia z Krakowa. Dziękuję, słuchaj, każda wpłata jest super, dzięki. To usuwamy, zobaczmy laminat, bo chyba tam delikatnie zadrapałem. O, ścieżki zeszły. Dobra, solder maskę położymy, natomiast reszta tu mi się troszeczkę cyny nalało, ale zaraz to zbierzemy. Pozdro z Chmielnika, także zapraszam. Jak się uda, to może i się ogarnie faktycznie ten cel dzisiaj. 5000 zł, mamy 3500, zostało 1500. Słuchajcie, sprawdźcie, aby to się udało. I nie żeby topka pierwsza, bo chłopaki już 1500, 2. Ja pierniczę. Ta pierwsza 11 to grubo poleciała, więc zapraszam kolejne osoby do wpłat. Niech nie biją się ci najwięksi tutaj, bo to nie o to chodzi. Doktor rządzi, doktor zawsze ci coś wsadzi. Gdzie? Ty kurde zboczuszku jeden. Ty prywaciarzu. Ej, dalej to jest zwarcie. Moment, bo nie zauważyłem. Cyk, to usuwamy. Jeszcze raz. Topnik, pach. Co? No, uciekł? Dobra, uciekło to. Jeszcze raz myjemy. Jakiej zwyczajnej? Najdroższej poproszę. Tak. Doktor czy ksiądz proponuje przeczyścić i zadziała. Ale co zadziała po przeczyszczeniu? Bo kurde nie wiem w tym momencie. Nadzór, ale na prośbę Wielkiej nie został opublikowany post, więc nie rozumiem o co mają. Halo, niech sobie wyłączą powiadomienie i będzie git. A, że co? Małpa wszyscy? Słuchajcie, jeżeli ktoś jest na polach masowych u nas, jeszcze raz jakiś sprzęt. Kurde, nie czytałem. Kurde, sorry. Jeżeli ktoś jest na naszej grupie, na YouTubie, na Facebooku, to tam jest włączone powiadomienie małpa wszyscy, jeżeli jest jakiś live, film. I don't speak London tomorrow. Pozdrawiam. Ej, a ty w Polsce w końcu mieszkasz czy nie? Bo ja kurczę nie wiem. Nigdy nie pamiętam. Ale serc na każdym live jest. No i wracając do tego Facebooka, zawsze możecie sobie uruchomić wyciszenie powiadomień z kanału. I tyle. Nie będzie wam to przychodziło. A nie, że płaczecie w postach, że o, bo mnie oznaczyłeś. No to sobie zaznacz, nie wysyłaj powiadomień i tyle. Także easy. Teraz tak, solder maska. Nie zawsze pięknie wyjdzie, więc wiecie. Solder maska. No ale gdzie ona jest? Kurde. Będzie szukanie. No. Bez kitu. Nie wiem, gdzie jest solder maska, ta moja ulubiona, ta taka najfajniejsza. Chyba dzisiaj mechanika założymy. Gdzie zamawiasz koszulki, bo potrzebuję zamówić dla swoich ludków w firmie.
Zamawiam w firmie Jaskon, jaskon.pl u Marcina z Koniecznego z miejscowości... Ty no, wyparowało mi. Konin, z Konina. Jaskon, firma z Konina. Pozdrowienia dla rzeźnika z Lublina. Jakbyś chciał coś pomodzić przy stronie, pisz śmiało. Wiesz co, na razie nie, bo jakby było mało roboty, to moglibyśmy myśleć na ten temat, natomiast póki co ciężko zebrać się. Więc dziękuję za propozycję, pomyślimy. Dobra, idziemy z tą dermaską. Kawainka. Miecio znowu ci podwędził. Ty. A nie, jest tutaj. Ale użyjemy dzisiaj mechanika soldermaski. Ona jest niebieska, ja ją lubię za kolor, natomiast jeżeli chodzi o jej twardość, no to jakby nie patrzeć, jest gorsza niż tamta przezroczysta. Ale ładniej wygląda. Pozdrawiam z Warszawy. Dzięki. Także widzicie. No ta jest ładna. Ten kolor jest naprawdę... No, cieszy japę. No bez kitu. Ten kolorek jest wpyte. Więc... Można było też oczywiście tą cynę delikatnie ściągać. Nie musiałbym teraz tego robić, ale takie są niuanse pracy w serwisie. Witamy w Basic, Michał Domino. Michał, tam jest przypięty post dla osób wspierających. Jest link do Discorda, potem zostaniesz z automatu przez bota zweryfikowany. Spox. Ty jako friend coffee będziesz wiedział, czy ta prawda, że kawa sprzedawana przez Coffee Doktora jest wytrzepana z przesyłanych ekspresów. Wiesz co, ja mam nagrania na niego, słuchaj. Ja wiem, jaką dokładnie ten oszust, prywaciarz, złodziej z Warszawy sprzedaje w cenie 50 zł. Ja mam filmy, mam na niego taśmy. Jak ktoś jest zainteresowany, napiszcie mi maila, ja wam wyślę film. On się przyznał. Ja mam taśmy, więc... Ale pamiętaj, jak zapłacisz za tą kawę, tą większą stawkę, te 9 dyszek, czy tam po ile to jest, no to wtedy jest ta kapuczyna bardzo dobra. Ale kto pił, ten wie, więc polecam kawę. Teraz w pełni poważnie. Bardzo dobrą kawę sprzedaje Coffee Doctor. Polecam, naprawdę jest pyszna. Kupiliśmy ostatnio 6 kg tej kawy do firmy. Zajebista jest. Warto. Świeżo palona. Bartek o tym wspomina. Więc heheszkowo wiadomo, ale całkiem serio polecam, bo jest pycha. Dygam się, żeby zamówić. Nie, kurde, zamawiaj, jest naprawdę spoko. Myśmy wzięli teraz tą robustę 50/50, czy jakoś tak. Ja nie znam się na kawach, bo co mnie to interesuje, ale ona jest dobra. Chłopaki to walą ją elegancko. Dzień w dzień kilka kawek. Siema Spoksiul, doszła elektryczna packa na owady? Tak, przyszła. Czyli od ciebie? Ty wariacie. Dobre to było. Ja paczkę odbierałem, czekaj. Albo wczoraj. Jakoś tak. Na początku myśleliśmy, że się ktoś pomylił. No i co tu dużo mówić. Wysłał przez przypadek. Rolnicy mają prąd jak indywidualny odbiorca. No i dlaczego oni to mają? Gdzie jest sprawiedliwość, ja się pytam. No ale trudno. Jak chcesz szukać sprawiedliwości, to wyjedź, bo no tak bywa. Bywa i tyle. Czekajcie, muszę to nałożyć. Kurde, ten monitoryk tutaj zajebisty jest. Zamawiaj, warta każdej ceny. Kawa, tak, dokładnie. Elo Spox. Cześć Marcin. Polecam czarnego Laciana 80 arabiki i 20 robusty. No. Szorstka miłość, bez topnika. What can I say? Tak jest. Także jak chcecie, w ogóle u Bartka ostatnio był fajny materiał na temat ekspresu, gdzie przyszła starsza pani z ekspresem. W ekspresie był problem, bo wpadł jakiś kamyk do młynka. Z ciekawości, ile orientacyjnie płaci za księgowego? 550 zł, czasami 650, w zależności od ilości dokumentów. No i wracając do Coffee'ego, tego materiału, to pani przynosi do niego ekspres, który ma problem z młynkiem. No i powiedziała, że był ten ekspres wcześniej w innym serwisie i wzięli 400 zł za to, że z młynka wyciągnęli kamień. Spora kwota. Oczywiście ekspres podziałał 3 dni i się zepsuł. No i potem z Bartkiem rozmawialiśmy na ten temat. Nowy cały młynek kosztuje
Zastrzelcie mnie, 300, nie wiem, 50 zł. I takie głupie sytuacje się dzieją. No ale jeden zyskuje klienta, drugi traci. Więc każdy orze jak może. Jeden bazuje na tym, że przyjdzie do ciebie Kowalski, skasujesz go jak za zboże i więcej już nie przyjdzie, a drugi dba o klienta. Prywaciarz z Lubuskiego, trzeci raz. Jaki sprzęt polecasz do biura? Składać PC czy używany iMac? O kurde. No to teraz zagwozdka. Do biura? Tak, aby był do biura? Do maili, do wszystkiego? Jak cię stać na Apple'a, na iMac'a i masz ekosystem, to bierz. Pozdrów. Pytanie, dysk do PS4, jaka pojemność max? I czy SSD, czy M2 w kieszeni, bo nie wiem, czy jaki wtyk. W PS4 masz tylko standard SATA, więc stosowanie adapterów, nie wiem, z NVMe M2 na SATA nic ci nie da. To jest za drogie rozwiązanie. Więc zwykły dysk, tam 4 terabajty. Ktoś nawet ostatnio pisał, że 8 terabajtów chyba wsadził do konsoli. To kolejne szaleństwo. Dobra, idziemy. Robimy UV. Nagrzewamy hotem i lecimy z dzidą. Także tak widzicie, takie są historie, że ludzie pobierają pieniądze, nie dają gwarancji, kasują 400 za 10 minut roboty czy ile. A kobiecina za 3 dni ma sprzęt dalej zwalony. Słabe, że coś takiego jest. Ile roboczych godzin byś dał na wymianę młynka? Stąd ta cena. Ale tam nikt młynka nie wymieniał. To o to chodzi. Zapytaj Coffee Doktora, on ci powie uczciwie, ile to zajmuje czasu, ale tutaj się... Także... roboczo godzin. Zresztą, Bartek ma film o tym bez przycięć bodajże. On chyba w 30 minut załatwił temat, więc pół roboczo godziny. Na Peperze by w sobotę 4 TB SSD na M2 za 85 euro. Nie zdążyłem kupić. No jak są promocje, to wtedy można myśleć na temat tego, żeby kupić M2 wwalić do kieszeni z adapterem, czyli z M2 na SATę i wyjdzie taniej. Różne są sytuacje, że czasami kombinatoryka popłaca, ale nie zawsze, nie? Komar, ja wam dam, kurde, packę. Jeden broni drugiego. Come on. Za co ktoś robotę stracił? Za to, że zepsuł laptopa. Laptop się włączał, miał obraz podzielony, był obraz, ale taśma matrycy na przykład do zmiany, co nie jest do końca pewne. I zrobił wymianę taśmy, ale nie wypiął baterii głównej. Laptop zgasł, procesor spalony, więc ta naprawa będzie opiewała na ładny rachunek. Jarek i Agnieszka, pozdrawiamy z Lublina, dzięki. Także, how dare you, napisał Komar. Dobre. Komar, wbijaj do grupy wsparcia, człowieku. Spodoba ci się to, co się dzieje na Discordzie. Tam jest dobrze. Teraz tak, tam jeszcze jedno pole jest do zeskrobania delikatnego. Cyk. Spielberg. I ja się dokładam. Dzięki. Mamy 3900 zł. Słuchajcie, no kurczę. Piątkę musimy dzisiaj wbić, jakby nie patrzeć. Ja czuję, że to pyknie. To się, panie, uda. Panie, to zadziała. Więc... tego pada jeszcze. O, wyjeżdżę go dookoła. Spoko jest. Będzie git. Jeszcze sprawdźmy kontrolnie, czy tam nic jeszcze nie jest zategowane. No kolor tej solder maski, mówię, on jest bardzo ładny. Taki miły dla oka. To jest git. Tu. W ogóle to mnie denerwuje, że ten OBS ma ten problem, że na podglądzie obraz nie jest taki ultra płynny. Tak samo to, co się nagrywa, też nie jest ultra płynne, a konkurencja OBS-a, ten Streamlabs działa o wiele lepiej, bo jest mega płynniej, jak już się ktoś bawi w 60 klatek, no ale używanie Streamlabsa, jakiś taki on mocno skomplikowany jest. Nie wiem, jakim głupim trzeba być, żeby grzebać w laptopie bez odpinania baterii. No, da się. Co więcej powiem.
Pozdrawiam z Siedlec na dzieciaczki. Dziękuwa. Wiesz może, gdzie zdobyć układ przetwornicy HXN C73 się podbija napięcie z jednej baterii? No nie wiem. Pytaj u nas na polach masowych na Facebooku, może ktoś jest. Streamlabs to jest fork OBS, tak właściwie. Ściągasz solder maskę. Przy usuwaniu cyny troszeczkę jej zeszło, ale jest git. Słuchajcie, laminat mamy przygotowany. Możemy sobie teraz zmierzyć rezystancję. Bo pytanie jest tego typu, co się zadziało, że spalił się procesor. Czy faktycznie podpięcie na żywca taśmy i spaliło go, czy coś innego. Dojechał już Acer Predator 27 mojego kumpla, czy jeszcze nie? Będzie live z jego spa. Myślę, że może być. Jest to pomysł, natomiast nic mi o tym nie wiadomo. Chłopaki nie mówili. Dobra, teraz tak, bierzemy miernik w łapę. Oddalamy ujęcie, cyk. Zmierzmy dzidę, bo głupio by było wlutować procesor i nagle go spali. Różnie może być, nie? Więc sprawdźmy sobie. Teraz Coffee Doctor. Szmuku, Szymeczku, Szymonie, za taką reklamę to na dzieciaki. Spoko. Słuchajcie, ja jestem za tym, żeby polecać sprawdzone rozwiązania i ludzi, którzy są przede wszystkim może nie powiem to, co bym chciał, którzy będąc świrami, jakby nie patrzy, bo też trochę nim jestem, robią fajną robotę i Bartek taką robotę robi. I to trzeba powiedzieć uczciwie. Nikt mu tego nie zabierze. Fajnie się spędza czas, kiedy on ma swoje live'y czy materiały do celu, na dzieciaczki. Dzięki, mamy 4000, już pewnie 300 zaraz. Dziękuję. Więc kurde, co tu dużo mówić. Bądźmy w miarę normalni, a dogadamy się, nie? Bo jak się spotka dwóch D, to różnie bywa. Cewki od CPU, rezystancja wysoka. Ta cewka może być od zasilania grafiki zintegrowanej w GPU, w CPU znaczy się, też rezystancja wysoka. Zapewne jedna z tych cewek wytwarza 1,8 V, tak strzelam, 4,9 kΩ, też wysoko. Tutaj mamy terminal baterii zapewne, to zawsze jest wysoka rezystancja. GPU, boże, jaki ten chip jest mały, RTX 3050, to jest taka kuciapka. No bez kitu, dziwnie to wygląda. I rezystancja na RTX-ie przy lepszym mierniku wychodzi 0,3 ohma. Ale to nie jest zwarcie totalne, bo zwarcie totalne wychodzi Ci no 0,2, zależy jak sondy łączą. Czasami 0,0 pokazuje. No jeszcze ta cewka. Sprawdźmy to, bo żeby nie było dupy, nie? Cyk, tu jest wysoko. I z drugiej strony płyty mamy, wiecie, to trzeba popatrzeć na płytę tak szerzej. Przyjrzeć się, gdzie idą takie trochę szersze ścieżki. To jest taka metoda, gdzie nie masz na przykład schematu, bo ja nie wiem, czy do tej płyty jest schemat, czy nie ma. To już nieważne. I tak patrzę na płytę i widać taką większą ścieżkę, szerszą. Ta ścieżka szersza jest. Tak samo ta jest szersza. I tak samo ta ścieżka. Tutaj muszą być rezystancje, no nie zerowe. Więc nie mając schematu, można ruszyć łbem i sobie pomierzyć co nieco. No i patrzymy. 500 kΩ, spoko, czyli ta szeroka linia. Kolejny pad to będzie ten. Pyk. 5 kΩ, czyli wysoko. Kolejna szeroka ścieżka jest tutaj. Też jest gitara. Tu jest zapewne zasilanie grafiki albo ramów. Strzelam. Nic złego nie widać. Dobra, teraz przechodzimy do zrobienia rebalingu. A zapytasz kolegów, czy dojechał? Bo jestem ciekawy. No teraz nie będę pytał, ale Mieciu chyba wszedł. A Piotr, przyjechała ta duża paczka z tym laptopem takim drogim? Tak. Piotr mówi, że nic nie przyjechało, więc sprawdź, gdzie wysłałeś, bo tam mam cię laptop jakiś za te większe pieniądze, bo jest ten kosmicznie wielki Acer Predator w dużym opakowaniu. Kiedyś widziałem ten teardown z tego, więc tak, a teraz rozpoczynamy rebaling. Lecimy. Procesor. I dzisiaj, słuchajcie, nie wiem, czy chcecie od razu... się zastanawiam, jak zrobić. Wiem. Już wiem, jak to zrobimy. Nam przyszło sito od pana Chińczyka. Coś takiego. To jest do robienia na pastę. Ja wcześniej nie wiedziałem. Pytałem was na live, po co są te dziury? Po co to zrobili?
Pozdrawiam moją żonę Kingę R i ciebie Spoksu, dzięki. No i te dziury są po to, żeby ciepło się rozchodziło na boki, a to jest generalnie szablon do stosowania pasty lutowniczej. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem, żeby tak duży komponent mimo wszystko robić na pastę, więc procesor sprawny, który był de facto w tym miejscu. A i właśnie, najważniejszy temat. Słuchajcie, bo nie wiem, czy pisaliście, czy widzieliście. Tu jest Ryzen 7 5800H. To jest mocny procesor i robimy update. Tam jest Ryzen 5, a robimy update na Ryzen 7, bo ja nie mam Ryzena 5. Ta płyta oczywiście go obsłuży, bo to działa plug and play. Kurde, nie mogę się wysłowić. Także takie coś mamy. I co sądzisz o laptopach Dell Precision, wybrane wersje 7550, grubas? Fajne, ładne, bardzo dobre matryce, kąty. Naprawdę spoko są te laptopy, natomiast jak się zepsuje, to jest nara. Większość tych Delli, które przyszła do naprawy, właśnie tych takich droższych, z matrycami 4K, nie da się naprawiać. Tato, kiedy wrócisz do domu, bo już nie mogę się doczekać. Syn, o kurde, dawno tego nie grali. Był kiedyś taki live, pamiętny, co tam się odwalało. To nawet nie wiem, czy można mówić, że to było śmieszne. Ale ten procesor jest wygięty, widzę, że jest taki przekształcony. Tutaj na rdzeniu, bez kitu jest wygięty. Na kamerze tego nie złapiecie, natomiast ja to widzę. Czekajcie, grot sobie wezmę szerszy. Pyk. Kaprys. Co mnie ominęło? O, bez kulek, toż to nie robota. No właśnie, standardowo są zawsze kulki, bo kulki są fest, super. Natomiast ja tutaj kulki będę kładł, a jak on się będzie nagrzewał, laminat, ten drugi procesor spalony zrobimy na pastę. Sprawdzimy sobie w ogóle, jak to się będzie prezentowało. Bo tak czy siak, jeżeli chodzi o nakładanie, aplikację pasty, ja jestem tutaj totalnym świeżakiem, nie znam się na tym. Więc zobaczymy, jak amator, który nigdy nie używał pasty, poradzi sobie z tym. Czekajcie, temperatura 350 to jest temperatura, która zabije ten procesor. 260 i lecimy. Więc zapraszam na rebalink, zapraszam do wpłat. Jak chcecie, wesprzyjcie. Już dzisiaj był wpłacony 30 000 złotych i przypomnę, pod tym live'em jest link do dokumentu, w którym możecie sobie przejrzeć ogólnie tematy. Tam jest dom dziecka, mail, telefon. Telefonu chyba nie ma. Mam laptopa i7, chyba 9 generacja zaczyna pojawiać się taki dziwny problem, jak zimny to... Ojeju, nie doczytałem. Kurczę, dużo tekstu. Wiesz co, to był Dell? Różnie bywa. Ciężko, coraz gorzej się naprawia laptopy. Coraz gorzej. Spoksu, co bardziej wolisz? Xbox czy graj stacja? Aha, czyli Xbox a PlayStation, tak? Wolę PlayStation, bo wolę tego pada. Ten pad jest rewelacyjny, a nawet bym powiedział rewolucyjny, przy czym jest mega mało gier, które pokazują jego możliwości, bo tech demo, jakim jest Astro, jest wpyte fest. To nie wiem, powiem wam, że tak sobie teraz wymyśliłem, że jak ktoś, nie wiem, idzie nawet do szkoły, to w którejś klasie powinien być przedmiot o jakiejś technice, technikaliach, to dobrze by było taką konsolę, żeby na PS5 dzieci wszystkie pograły, czy tam osoby w średnim wieku, żeby zobaczyły, jaka jest technika teraz, jak to zajebiście działa. Więc tech demo w postaci Astro to jest sztos. Kto grał, ten wie. Czerwone korale, czerwone niczym wino, pokaż korale prywaciarzu. Kurde ty draniu jeden, how dare you. Dlaczego? Więc lecimy, czyścimy, o, po kolei. Pach, pach. To ja na 40 kupiłem PS5. No widzisz, no ja ogólnie, tak jak mówiłem, PS5 uwielbiam za pada, za interfejs, a za kulturę pracy oczywiście Series X, bo tutaj on jest, to jest bez porównania o wiele lepiej wykonana konsola w środku i jej kultura pracy to jest inny poziom, więc każda ma swoje plusy i minusy, o może tak, bo nie ma uniwersalnego rozwiązania, a już jak są te wojenki typu jeden wyzywa drugiego, bo ja mam Playa, a ty masz Xboxa i się wyzywają we dwóch, no bez kitu jakby było co, nie? No zdarzają się te sytuacje. To uczucie, kiedy Spox powiedział dla grafiki kuciapka. No dobra. Myjemy dzidę. Sorki, wcisnąłem jakieś
Odrzuć ankietę. No trudno. Wpłać 5 zł za karę. Kamil, Paulina, buziaczki od wiernych fanów. Kochamy Cię. Kamil, Paulina, wbijajcie na Discorda. Stańcie się wspierającymi, chyba że już jesteście. No i widzimy się na disco. Tam troszeczkę nie doczyściłem. Nie doczyściłem laminatu w jednym rogu. Już się poprawiam, żeby nie było. Więc jeszcze raz. Jeszcze raz. Plecionka od sinusa. Sinusowa plecionka. I bez kitu, jakie to jest fajne, że to jest czat. Ja widzę, co wy piszecie. Coffee Doctor, u mnie jeszcze 7 lat czekania do 40. No widzisz, na dzieciaczki. Pozdrawiam po sąsiedzku z Ostrowca. Dzięki. Więc leci. Ile mamy? 4400 zł. Bardzo spoko. Fajnie. I znowu wpłata. No i Szymon leci w kulki. Pozdrawiam. Dzięki. Niebieska. Także trzeba polecieć w kulki. Ja uwielbiam to robić. Po prostu, kurde, to jest rewelacja. Rewelacja. A to widać. To widać, słychać i czuć. Spoks, jeżeli dobrze widziałem, to ścieżka po prawej stronie idąca od padów jest z ubytkiem solder maski. To niech będzie, spoko. Nie musi być idealnie perfekt. To jak ma załączyć. Mogłem w ogóle tej solder maski nie czyścić i 95% szans, że nic by się nie zwarło. Ale lepiej dawać dobry przykład i być pewnym swojej roboty. Patrzcie, jak się odbija. Świeci się jak psu, wiadomo co. Kurde, tam kulki po prawej delikatnie, ale to już srok jest na to. Na dole ekranu są artefakty do czasu, aż nie złapie temperatury. Czy to może być objaw odrywających się lutów, czy tam zimnych lutów? Tak. Tak. Może być, bo jeżeli temperaturę złapie cyna, to ona ma swoją rozszerzalność, bo to metal. No i wtedy dochodzi do lepszego kontaktu. Teraz co zrobimy? Przyłóżmy sitko od pana Chińczyka. Jak to będzie? Rafał Grześkowiak, jak zwykle aktywny, obecny. Siema, akurat trafiłeś z live'em. Ja ponad 38 stopni gorączki i leżę w łóżku. Pozdro dla wszystkich. To słuchaj, Rafale, wracaj do zdrowia. Okład z młodej piersi i dzida. Więc lecimy dalej. Przykładamy i patrzcie. Nic nie trzeba pozycjonować. Wkładasz CPU w ramkę, wracaj do domu, bo moja córeczka i wnuk czeka na ciebie, a ty jakiegoś youtubera się bawisz. Teść. Tak, zobaczcie, jest ramka, wkładasz CPU, on ma specjalną foremkę wyciętą, przykładasz szablon, pach. Jakbyś chciał teraz, pastą jedziesz, pach, ciach, pach, tą raklą i grzejesz, ale nie mam zaufania do tego rozwiązania, więc dzisiaj nakładamy automatyka. Małe co nieco dla organizatora. Zbiórki na dzieciaczki. Dzięki. Także mówię, zrobiliśmy w końcu ten plik, jest transparentny, widać gdzie wpłacam, ile wpłacam, jest tam potwierdzenie w PDF-ie, żeby nie było, że przyjdzie jakiś przygłup i będzie srał w komentarzach, bo też tak się często dzieje, czy na czacie, czy po live'ie, że jakieś są ochy, echy, achy, a sami tak nie wpłaci nigdy 5 zł, więc walić takich idiotów. O co chodzi z tym hasłem pola ma Soweł? Człowieku, to jest wiedza tajemna. Cześć Rafale, witaj w Basic. Post przypięty dla wspierających. Link do Discorda, zapraszam. Teraz topnik. Dajemy topnik i będziemy grzali z tym sitem. Zobaczymy, czy się sito wygnie. Ciekawe. To topnika damy mało. Bo te sito nie służy, znaczy niby z pastą służy do tego, żeby nagrzewać je bezpośrednio. Natomiast mam do tego trochę obawy. I w tym wypadku przydałby się piec do reflow, żeby taki układ oczywiście odpowiednio nagrzać. No ale zobaczymy. Nagrzewamy trochę, smarujemy dzidę. O. Można było próbować oczywiście sito ściągnąć i wtedy nagrzewać od góry, ale zrobimy taki test, nie? Nagrzewania samego sita. Czy wszystkie kulki wlutują się i czy będzie spoko, także smarujemy. Cyk. 5 zł na dzieciaczki. Pozdrowienia dla wszystkich, a napisał Adam. Dzięki, stary. Piątka, mając 2000 osób razy 5 zł. Ile mamy? 10 000. Dałoby się? Pewnie, żeby się dało. A wystarczy chcieć. Ok, przykładamy stolik. Od spodu jest magnes neodymowy. Często pytacie, Szekspir, how dare you? How dare you, Szekspirze? I z tymi rozwiązaniami jest tak, że różne podstawki są inaczej wycięte i w tym wypadku mamy takie otwory. I teraz od spodu magnes neodymowy, który jest bardzo duży, dociąga to sito. Pozdrawiam Kokona. Dziękuję.
Co tam naprawiasz dzisiaj? Wymiana Ryzena 5 5600H na Ryzena 7 5800H. Zrobimy upgrade procesora i mam nadzieję, że się nie zesra. Przy czym nie mam 100% pewności, że ten procesor jest sprawny, bo zawsze może być różnie. Natomiast dowiemy się. Tak zastanawiam się, jakie kulki mają być na Ryzenie, ale z tego co pamiętam 0,4. A właśnie, na sicie, które mam do Pawła wysłać, jest napisane 0,4 mm. Dobra. Sypiemy kulki 0,4. No i tutaj ten stolik trochę jest właśnie, przez to, że on jest przystosowany typowo pod pastę, on nie ma spustu kulek. Więc zobaczymy, jaka będzie technika na przyszłość. Sypiemy. O. Trochę więcej mu dam. Co to są te duże dziury? Ponoć one są do rozpraszania ciepła, żeby się sito tak nie wyginało. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Więc ktoś, Coffee Doctor dzisiaj widział na podglądzie, na Discordzie ten temat, przetłumaczył sobie te chińskie znaki jakąś aplikacją w locie typu Google Translate i wyszło, że coś jest o tych dziurach. Więc akurat dzisiaj zrobię to w ten sposób. Może robię to dobrze, może to robię źle, ale jestem z Wami, pokazuję, więc może się uda, nie? O, teraz przydałoby się resztę tych kulek sypać, no bo szkoda, żeby się marnowały, więc come on, baby, come on. Dawaj. Kulki to ważna sprawa. No, dużo tego dałem. Co takiego fajnego na Discordzie? O panie. Jak wejdziesz, to będziesz wiedział. Teraz dzieciaki zachowują się jak... Zachwycają się nowymi konsolami czy laptopami. Słuchaj, lepiej niech się zachwycają konsolami, niż mają łazić po nocy i ćpać co. Dla przykładu, nie? Więc fajnie, że te gry są angielskojęzyczne, mogą szlifować swój język, mogą się rozwijać w wielu więcej aspektach niż my kiedyś, nie? No dobra, teraz tak, tutaj te kulki w tych otworach pozostawały. Spróbuję to zsypać do kosza. Poczekajcie. Kuszące. Pewnie, że kuszące. O. Więc trochę tych kulek trzeba będzie dołożyć, widzę. Zaraz to zrobimy. Dobra, idziemy na minionka. Pyk. Bo kilka kulek oczywiście nie wskoczyło, więc trzeba się nauczyć używać takiego rozwiązania, bo to, tak jak mówię, do wszystkiego trzeba dojść. To nie jest tak, że nagle bach, robisz, umiesz. Nie, to wymaga wprawy. Takie rzeczy jak stosowanie takiego stolika, pasty, to powinno być pokazywane na live, kiedy robisz to, nie wiem, 50 raz i wiesz, że Ci to w dupę nie zrobi i to ta robota broni się jakością od początku do końca. Natomiast ja lubię też często coś robić pierwszy raz i tyle. Pozdrowienia dla Spox 2, Miecia oraz wszystkich oglądających na dzieciaki. Dadak, dziękuję. Także 4500 już idzie. Pytanie, czy uzbieramy 5000? Tak, a jeśli ktoś jest chętny, zapraszam, wpłać, wesprzyj. Topki nie musicie gonić, bo Cyber jest na pierwszym miejscu. Kurde bele. 1000 zł. Powiem Wam, że coraz lepsze kwoty wpadają ostatnio, ale nie patrzcie na tych najlepszych, bo to są grube ryby. Natomiast jeżeli chcecie, wesprzyjcie niewielką cegiełką, 5 zł, 10, najlepiej dyszka, bo piątka to dużo prowizji zżera Tipli za obsługę, więc w tym wypadku dyszka lepsza. Ok, to przesuwamy, pozamiatajmy, poczekajcie. Pyk. Dijaro87, witaj w Basic. Jak chcesz Discorda naszego, chcesz wejść, wejdź na przypięty post. Jest już nas 150 osób około, więc powoli rośnie to w siłę. Generalnie tak, na Discordzie to ja włączam kamerę i od rana 10 godzin live'a leci, jakby ktoś pytał. I tam jest bez cenzury, że tak powiem. Bo nie ma z tym problemu. Szymon w kulki leci. No a jak? Lubię, mogę. O, come on, kurde. Spoko, to. I wygląda to rozsądnie. Zatem teraz będziemy nagrzewali sito. I pytanie, czy się wygnie, czy nie.
Nadmuch damy mu, nie wiem, z 10. Zobaczymy, jak będzie przy 10. Temperatura 350. No i ciekawe, czy to psito, wiecie, będzie się wyginało, bo będzie widać, że się podniesie w tym momencie. O, już coś się dzieje. Zawsze coś, no typowy Seba. Mówiłem ostatnio o Sebach. Słuchaj, każdy akt pomocy jest fajny. Dlaczego? Bo jest szlachetny. Także umówmy się, że to w ilości siła, a nie tylko w 10 osobach, które aż tak ładnie pocisnęło. Sławomir, szaleństwo. Discord jest dla wszystkich. No a jak? No nasz jest dla wspierających, także tylko wspierają. Tak, link do Discorda jest dla wspierających, bo tak jest rozsądniej. Dla wszystkich jest Facebook, pola masowe. Ktoś chce, niech wejdzie, dołączy, nie ma problemu. Natomiast Discord jest taki VIP member. Jednemu się to spodoba, drugiemu nie. Mi się to podoba, bo fajna ekipa się ogarnia. Mateusz Morawiecki, 5 zł plus VAT na dzieciaczki. Spokoj. Zobaczcie, już ta cyna zaczyna elegancko wygrzewać się. Właśnie pisałem ostatnio z Pawłem Ostrówką i mówił, że miał wymieniać procesor w jakimś tam laptopie, którego my tam mieliśmy kiedyś, ale nie zrobiliśmy go. I klient do niego teraz podesłał. No i miał wymienić CPU, siedział przy tym, kulkował chyba ręcznie, bo sita nie miał. No i nie zadziałało i teraz drugi trzeba kulkować. No i weź kulkuj ręcznie, jak nie masz sita. A tutaj pach, pach, pach. Liczmy, że robię to 5 minut, jest wpyte, nie? Kuba i tata vlog, dzięki. Grosz do grosza i 5 się uzbiera. Dokładnie, dzięki. Dlatego zachęcam do wpłat. Wiadomo, że to kosztuje, ale pamiętajcie, karma wraca. O, pomaganie sobie wraca. Trzeba pomagać w różnej formie. Nie musi to być tylko aspekt finansowy. Hej, iż bycie życzliwym. 1100 łapek. Spoko. To dzisiaj powiem wam, że dobrze jest. Wyświetleń mamy 9000 do tej pory, więc zapraszam, zapraszam. Łapy w górę, ekipa. Rebalink jest. Daj łapę w górę. Daj łapę w górę. Wiesz, co się mogło stać z laptopem, który się sam z siebie wyłączył i się nie włącza? No niestety w obecnych laptopach nowej generacji w większości przypadków pali się CPU. I kurde, to jest masakracja. Panie Sławomirze, piękne wpłaty. Jeśli jeden pomoże, polecam na Tipli. Dużo zdrowia dla Pana. No a jak? Ja kiedyś kupowałem CPU od PS4 ręcznie przy pomocy lupy. To się udało. Tak nie udało się ostatecznie. Chrome Zero. Naprawiacie blue screen Nintendo Switch obowiązkowo na dzieciaczki. Wiesz co? Pytanie, czy ta konsola zdechła od upadku, bo mamy jakąś jedną konsolę teraz po upadku, ten Switch Lite. Nie wiem, czy tam będę ściągał procesor, bo sito dziś kupiłem z raz, ale czy to się uda, Andrzeju, czy to się uda? Nie wiem. Teraz musimy wyciągnąć ten układ, musimy go wdusić. Układ jest przyklejony do sita, trzeba go jakoś podważyć. Ja w takim wypadku wkładam skalpel i go delikatnie będę podważał. O, tylko on teraz... No, dzisiaj to, powiem wam, siedzi. Pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy. Chodzi o to, że nie chcę tego sita wyginać na siłę. Nie chcę, żeby było zdeformowane, bo pierwszy raz jest używane. Więc kurde... O. Come on, baby. Musimy je podgrzać. Będziemy grzali i wtedy je wypchniemy. Maurice, jeju, nie mogę tego przeczytać. Maurice? Widzę konkretne prace od rana, a różnie bywa. Słuchajcie, jak jest taka sytuacja, kiedy ten układ nie chce tak wyjść, to lepiej dogrzać trochę sito, bo niektóre kulki po prostu blokują. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie dołożyć w tym momencie topnika i wtedy grzać, bo zakleszczyło się, no kurde. Nie zdarzyło wam się? Podlać IPA. Nic to nie da ta IPA. Już dzisiaj podlewałem na innym, więc
Tu bardziej chodzi o temperaturę. Dobra, to jest rozgrzane. I... Ej, no trzyma się, no. How dare you? Dobra, poszło. Podważyłem trochę. Poszło. Rysiek, dziś skończyłem oglądać tego live'a, co trwało 7 godzin. Dobrze pracuje się przy takich materiałach. Pozdrawiam. Dziękuję za wpłatę, Rysiek. Pięknie. Ile mamy? 4700. Słuchajcie, jeszcze 2,5 takich ryśków, mamy cel zamknięty. Pozdrawiam, Darex. Kompresorem daj. Przyjedź, to ci dam. To skaza. Skaza? Nie, Naza. Skaza to chyba był w Królu Lwie. Dobra, teraz tak, jeszcze pociągnę go trochę topnikiem. Bo te kulki niektóre są jakie są. Dlatego, słuchajcie, ja jestem zawsze zwolennikiem czego? Podnoszenia sita. Wtedy kontrola, lutowanie, wlód to przebiega o wiele szybciej. Tylko to wymaga skilla wyższego, nie? Kiedy sito ściągasz. A jak dasz za dużo topnika, no to będziesz się z tym męczył. Ale to kwestia wypracowania swojej techniki. Są ludzie, którzy używają tego w sposób X, robią to szybko, fajnie. Ja mam swój, dlatego dla mnie nagrzewanie sita od góry, no mi to nie idzie. Ja nie umiem. Bo za chwilę przyjdzie, będzie pisał jakiś, że się wymądrzam. Po prostu każdy ma swoją technikę, to trzeba szanować. Może za duże kulki. Nie, kulki są idealne, 0,4. Lutowałem tych procesor już, no tak, z 4 procesory wymieniłem do tej pory. Więc radzisz nie kupować Precisiona z matrycą 4K, a matrycą... Nie no, 4K weź, kurde. Ej, bo kulki tu są. How dare you. Discord dla wspierających, tak, dokładnie. Dla wspierających. Szymon, dmuchnij kompresorem. Ja cię dmuchnę zaraz, ty prywaciarzu jeden, ty. Co oni mają z tym kompresorem? Spodobał się wam mój wentyl? Chłopaki. Spokojnie. Dobra, idziemy z zoomem, grzejemy. Grzejemy, musimy dokonać rozpływu. Te kulki delikatnie się ustawią równiej. Chociaż i tak jest bardzo fajnie. Ale żeby nie było. Nawet za bardzo nie tańczył. Bo widzieliście, sito jest... O, chodziło o te kulki, ten róg. O, te się ustawiają równiej. Tak samo te. Przy wlucie procesora nie chciałbym sytuacji, gdzie będę się zastanawiał. Kurde, siadło równo, siadło krzywo, siadło źle, dobrze. Cyk i mamy go. Tak czy siak, jakbym miał swój szablon, swoje sito, zrobiłbym to szybciej, nie? Ale ten szablon, ta technika nie jest zła, tylko wymaga wypracowania. Lenovo G50 nie ładuje baterii. Chodzi tylko na ładowarce. Trzeba coś lutować, czy może coś z Windowsem się dzieje? Windows nie ma nic do baterii, jej działania, ładowania w tym laptopie. Bateria mogła się po prostu rozładować. Darex. Coś czuję, że dzisiaj dołączą kolejne osoby do Discorda, także link macie w przypiętym poście. Ciekawe, jak się miewa Forest, bo od dawna nic nowego nie wrzucił na YouTubie. Ostatnio był live u Pawła, czy u Rafała. Ktoś napisał, że Forest streamował z drugiego kanału na YouTubie, więc nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale tak ktoś napisał. I zawsze jest pytanie, czy to był ten Forest, bo jest jakiś Polak, jakiś chłopak, nie, młodszy, i on też ma kanał z nazwą Forest. Kiedyś tam miał subów chyba z 500 czy 1000, bo wiem, że widziałem go, a teraz ma już, nie wiem, czy 40 000. Więc coś takiego jest też. Ale to nie jest ten Forest. Szczoteczka. How dare you, sinusie ty. Z mlekiem. No to wspieram. No to kurde, będzie dobrze. U Rafała tak pisali, ale nie wiem. Właśnie tam, no właśnie, u Rafała to było. Tylko tam live się wtedy skończył. Ja już nie wiem, czy ktoś wysłał link. No nie wiem po prostu. Ale zaciekawiła mnie treść tej wiadomości. Skąd ktoś wie. Pisałem do Pawła Ostrówki, pytałem się o Foresta, to mówi, że o niczym takim nie wie. A oni tam się jakkolwiek kumają, bo są na łączach. Więc myślę, że chyba ściema. No właśnie, tak w sumie.
Jak tam wpłaty z PayPal? Można robić, wiesz co, myślę, że dalej to jest w czarnej D i nie działa to. Jutro, o właśnie, ekipa Discord, przypomnijcie mi jutro, żebym to ogarnął. Bo znowu zapomnę. Bo to jest taki problem. Tipli pracuje, nie wiem gdzie to jest zarejestrowane, ale mają pracę od 15 do chyba 6 rano, więc nie wiem jaki to kraj. Bo w normalnych godzinach pracy Polaka no nie jest kolorowo. No dobra, układ jest wyczyszczony. Sprawdźmy go sobie. Jeszcze to jakiś włosek oczywiście się trafił. To normalne. Ale używając KT6 do mycia jest spoko. Tu jakaś ryska, ale to nic złego się nie dzieje, więc laminat jest ogarnięty. Dobra, teraz co? Zaraz robimy wlód. No i lecimy z tym. 21:15. Ile jest live'a? Czyli za 15 minut będzie 2 godziny. No to spoko, tempo jest takie w miarę. Kanał nazywał się Air Forest i to nie ściema? Drugi kanał to Air Forest chyba, czy jakoś tak. Po godzinach to wygląda jakby Tipli było z USA. Tak, Krzyśko z Łodzi, koło Pabianic. Witam ponownie panie Spoksiński. Pamiętasz przypadek naprawy, którą tak konkretnie... Wstyd przy kliencie? Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. Czy pamiętam? Nie wiem. Nieraz człowiek oczywiście się złapał na czymś, że coś nie zadziałało i tyle, no ale myślę, że w miarę dobrze nam to idzie. Chyba, nie? Więc z Forestem mówisz, że jest kanał. Nie mogę znaleźć Air Forest, jest tylko Forest GPU. Właśnie może jak któryś z moderatorów może, wstaw link, jak znajdziesz. Ale myślę, że teraz dużo osób szuka. Ok, płyta, topnik. Nakładamy wszystko, cyk. Jeszcze może sprawdźmy, czy nie brakuje jakiegoś tego rezystora od linii feedback, tak jak wtedy, bo różnie bywa. Czy wszystko jest na miejscu? To. Dobra, przemyjmy go. Źle to nie wygląda. Zaraz nagrzewamy płytę i lecimy. Czy to w lighta idzie? A co to znaczy? Po jakiemu to jest napisane? Na przykład wsadzić szybszy RAM do PS5, coś polutować. W konsolach się nie da upgrade'u RAMu zrobić w stacjonarkach. Foresta można spotkać na live'ach Pawła Ostrówki. Tak, to fakt. I też raz widziałem gdzieś tam, jak film nagrywałem. To wiem, że było coś takiego. No kojarzę z raz. Ok, to jest doczyszczone. Teraz aplikacja topnika. Pyk. Robimy literkę. Pędzel. Gdzie go dałem? No tu jest. Nagrzewamy go. Ale też martwy kanał od 10 miesięcy. Forest coś pisał, że jakieś problemy miał z kanałem, że mu przejęli ten kanał. Maila mu przejęli. Nie wiem, tam coś nie halo było i nie znam szczegółów, ale coś było nie halo. To jest najgorsze, że na przykład człowiek, wiecie, oddaje część swojego życia na budowanie YouTube'a i czasami z dnia na dzień możesz stracić ten kanał, bo ci ktoś konto przejmie, bo ci się włamie. No, różnie bywa. Więc to wszystko później trwa. I nie wiem, czy w każdym przypadku da się te treści odzyskać. Bo skąd mam wiedzieć? Jak gadasz, to mi się asystent Google uruchamia. To ja robotem jestem. Kurczę. Widzisz jak jest. Dobra, teraz tak, pin pierwszy, prawy górny róg, cyk, układamy procesor. On tutaj z tej strony nie musi być czysty, później go domyję. Na nim był klej ogólnie, więc tak to wyszło. Teraz pozycjonujemy, żeby widzieć znaczniki. No, jeszcze z tej strony trochę. Pyk. Także słuchajcie, cisza teraz jest. To może jakaś wpłata od Was? Delikatnie na dom dziecka.
Zostało ile? 150 zł i będzie cel zamknięty. Zapraszam. Było na dzieciaki, teraz na kanał. Spoko, dzięki. Może być. Nie przewalę na głupoty, więc zawsze jest na rozwój. Teraz akurat obiektyw trzeba będzie ogarnąć. O, pozdrów z Zabnicy, województwo śląskie. Pozdrowienia. Dzięki. Czekajcie, muszę to ustawić, bo... O, pyk. To. Słuchajcie, bo w sumie mamy teraz cały czas ten głos Quake'a, nie? W tych powiadomieniach. Czy on się Wam nie znudził? Bo tego nie wiem. Moment. Kurde, Jowy. Muszę jeszcze wypozycjonować raz układ. Odwiedzisz ekipę po live? Odwiedzę. Padnę na chwilę, spoko. Dlaczego nie? Why not? Ale coś czuję, że tam już grubo jest. Tylko... Ja myślę, że ten kanał głosowy trzeba jakoś przyblokować trochę, bo to nie na wszystkich te nerwy. Dobra. Mamy termoparę, odpalam nagrzewanie. Grzejemy dzidę. A my teraz sprawdzimy technikę na pastę. Ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Gdzie jest to sito? Sito musimy teraz wymyć. Bzyku, dobijamy do 5000 SPD dla elity. No jasne. Dziękuję. Ile mamy? 4969 zł, nawet 70. Słuchajcie, teraz muszę wymyć ten szablon, bo jeżeli mamy kłaść pastę, to pizza wystygła. Spoko, 2 kawałki zjadłem. Na razie gitara. W domu jeszcze wpierniczę 1. Jeżeli chodzi o aplikację pasty, no to na przykład my mamy na kanale i na Discordzie Kosmę. On jest specjalistą w tym temacie. To jest, gościu projektuje płytki i wszystko robi na szablony, aplikacja pasty. Piec ma taki rozpływowy, no ogarnięte ma to, nie? I doskonale wie, z czym to się je. No i ja, będąc teraz świeżakiem, zobaczymy, czy coś tutaj wyrzeźbię. Dzięki, Jan. My w kinie jesteśmy na tym live. Rafał, dzieci trzeba położyć spać. Szkoła jutro. No widzisz? Więc zaczynam w pierwszej mierze od czego? Od wymycia tego sita. Wolę je domyć, żeby nie było tak, że pomiędzy tymi dziurkami jest lipa. Piotr i Karolina, super robotę robisz z Box 2. Pozdrowienia z Knurowa. Dzięki. Pozdro. Ej, musimy się kiedyś spotkać. Ja pierniczę. Daleko do siebie nie mamy. Tak śmiechem, żartem. No, ale wiecznie czego brak? Wiadomo czego. To jest dramat, ale to jest życie. Nad czym zastanawia się zawałowiec przed... Co mu pierwszy... Przypięty post z adresem Discorda. Musisz być wspierający, a jak jesteś wspierający, to jest on w dziale społeczność na YouTubie. Albo dołącz do Discorda. Też jest tam post przypięty. Więc chłopaki tu ci napiszą. Ja jestem w warsztacie. Sinus, to ty tak głośno chrupiesz popcorn? Sinus, kebaba zjadłeś? Nie. Witam i pozdrawiam. Dzięki. I słuchajcie, 5000 zł. Kolejny live i kolejny cel zakończony. Czyli w tym momencie mamy tam jakieś 10 000 złotych jeszcze zostało z tamtych. No i teraz będzie 5, czyli kolejne 3 domy dziecka zostaną wsparte. Przy czym przypominam, napiszcie mi maila z domem, który tam znacie, kojarzycie, który może potrzebować pomocy. I te maile, które zawierały rzeczowe informacje, oczywiście były brane pod uwagę. Andrzej Wójcik, witamy w Diamond. Wow, siema. Spox, myślę, że masz potencjał otworzyć fundację Wielkiej Elektronii. Może zrób ankietę. Wiesz co? Okej, ale ja nie wiem jak to czasowo. To wszystko można otworzyć. To w sumie nie byłoby to głupie, tylko nie wiem jak to wygląda pod kątem księgowym.
Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. Dom Spoxa. Najlepiej by było tak naprawdę zrobić taką fundację i żeby był fan, nie wiem, napisać jakiś skrypt do obsługi takich wpłat tipli, żeby ich ominąć i żeby kasa wpadała bezpośrednio na konta i potem pomagać tym najbardziej potrzebującym. W ogóle dzisiaj na Discordzie rozmawialiśmy potem, żeby zrobić na przykład kolejne wpłaty, bo już mamy te 15 000 złotych, żeby skontaktować się z jakimś domem dziecka i zapytać, co oni potrzebują. Jakieś, nie wiem, czy drobne rzeczy, coś większego, czy krzesełka, łóżka, materace, poduszki i centralnie nagrać jakiś, czy odcinek tylko dla patronów, nie wiem jak to ugryźć, czy to dawać na publiczny, no i pojechać do takiego domu dziecka z prezentami, załadować samochód 1 czy 2 po dach i pojechać wręczyć prezenty, nie? Za te pieniądze uzbierane z live'ów. Dom Spoxowej starości. Tak. No dobra, doczyszczone jest to sito. Teraz wygląda lepiej. O, z dziadu. Nie ma nawet mazu, więc jest śliskie. Jak jest sito śliskie, szablon, to jest dobrze, bo jakby się lepiło, no to znaczy, że jest problem. Jaka temperatura? 118 na maszynie. Czekajcie, zmniejszę troszeczkę moc podgrzewacza. No i za chwilę będziemy robili. W pierwszym Xboxie można zrobić upgrade RAMu. Zrobiłbyś taką usługę? Spoko, zrobię. Tak, można. Kiedyś to wiadomo, było 64 standardowo, można było zwiększyć do 128. Natomiast jakiś czas temu była informacja, że da się nawet mieć 256. Tylko ja nie wiem, czy nie trzeba mieć tego nowszego chipu typu Stellar. Nie wiem, tego Niemca, gangstera nie ma, nie? Spox, a nie masz części, co by parę laptopów poskładać i im przekazać? Nie, nie mam. Spox, zabezpieczaj logowanie do końca pomocą YubiKey. Nie wiem, co to jest. Wyślij mi maila, jak możesz, na ten temat. Poczytam, sprawdzę, ale myślałem kiedyś o jakimś kluczu sprzętowym do logowania. Zastanawiałem się nad tym. Tylko nie wiem wtedy, jak z logowaniem z telefonu. Ale wybrałem to pod uwagę. Teraz tak. Procesor. Idziemy na maszynę, zrobimy wlód, minionek. A jak historia z ręką twoją? Jest ok? Tak, i ręka lepiej. Jeszcze potem kostkę miałem. Z nogą miałem problem. Już o dupie nie mówię, nie? No ale te tematy też mnie tutaj niestety pojawiły się. Łokieć, najpierw to było tak, łokieć, najpierw nadgarstek, potem łokieć, teraz kostka. Sypie się. No ale cóż, życie. Dobra, 156, nagrzewamy. Grzejemy dzidę, zaraz sprawdzimy. Wlutuje się? No lepsze by były dźwięki z Discorda. Wyczuwam, że już tam jesteś. Bo ja nie wiem kto, gdzie, jak, ale zobaczcie na procesor. Już siada, robi się wlód, cyk. I w tym momencie doszło do rozpływu cyny. Więc jest gitara. Na dzieciaki zamykamy. Pozdro z Magdeburga. Dzięki. Dobra, 220 mamy, cyk, zabieramy i studzenie. Trochę mu kompresorem ostudzę zapał. Momencik. Tak sobie wymyśliłem studzenie płyty. Delikatnie dmucham kompresorem. Killerunio, zamykamy stawkę Spox. Pozdro z Borów Tucholskich. Nie wiem, nie pamiętam gdzie to jest, ale kojarzę. Chyba tam byłem. O. Bastek na dzieciaki, pozdro. Dzięki za płaty, dzięki. O. Działa ten program 1. Psyku, jesteś genialny. Z tym, że mi powiedziałeś. Viking IT Adam. Lemańczyk. Mało, ale zawsze coś. Pozdro dla misiaczków z Discorda. Spoko, spoko. Chojnice pozdrawiają, Bory Tucholskie, Larysa. Ej, Larysa, ciebie nie ma na Discordzie. Czyli chyba dołączyłaś? Czy nie? Ale na pewno nie byłaś aktywna. Kompresor przenosi ten Stanley? Nie, mamy taki wielki w łazience kompresor. Bardzo wielki. Więc cała jest instalacja zrobiona na firmę.
Kasety masz? Kurde, kasety z czego? Na dzieciaki, pozdro z Radomia, dla całej ekipy, super robota. Jesteś wielki. Nie, wielki to ja mam brzuch, także tak to nie naprawia. Jak to nie? Jestem. A, jesteś, widzisz. A, widzisz. No to nie wchodź na kanał głosowy, nie polecam. Daję piątaka na dzieciaka, tak jest. Dzięki i pracuję w Chojnicach zapewne. Adrian Krach, witamy w Diamond. Siema, cześć. Przypięty post na YouTubie, jakby był nieaktywny dostęp do Discorda, bo link wygasł. Napiszcie komentarz, przykleję znowu aktualny, bo tam chyba co 7 dni wygasa link. Co z konsolą z Czech? Będę robił jej rebaling, ale nie dzisiaj. Dobra, tam się studzi i teraz idziemy z tym procesorem. Czyli tak. Potrzebuję procesor, to jest spalony Ryzen. Dobra, ok. Żeby nie było. Już się zastanowiłem. Idziemy na ujęcie od góry. Pyk. I tak płyta, wiecie co, musi się ostudzić, więc dajmy jej powoli. Powodzenie. Powodzenia, no tak, good luck, tak? Zaraz polecimy z tym. No właśnie, to się nie wygięło wtedy, nie? Czyli sito jest spoko do nagrzewania bezpośredniego, czy jak tam się to nazywa, ta technika. Natomiast, o, czekaj, bo tam jest, no dymowy jest dupek, grota mi przyspawało. Kulki w podstawie, spoko, będzie pasta. Zobaczymy jak będzie. Ciekawi mnie to. Zbierzmy sobie cynę i zrobimy drugi procesor na takich kulach. W sobie przydałoby się go jeszcze wlutować gdziekolwiek, zrobić wlut testowy i potem wylut i sprawdzić, czy wszystkie kulki połączyły się. Tak, takie rzeczy wymagają weryfikacji, żeby nie robić tego na jakiejś zwalonej płycie. Cześć, tydzień temu kupiłem PS5, zauważyłem, że po założeniu gry bardzo głośno chodzi wentylator. Konsola PS5 przy uruchomieniu gry z automatu wchodzi na kolejny bieg wentylatora. Z drugiego w sumie wchodzi na drugi, trzeci. Było na dom dziecka, to i na rozwój kanału. Pozdro dla waszej ekipy oglądających. Spoko, dzięki. Mamy 5100 zł, gitara. Dobra. I teraz cyk. Czyścimy układ. Dajmy mu trochę więcej żaru, bo ten układ i tak jest uszkodzony, więc nie będziemy się męczyli z nim. Jak mamy więcej temperatury, to opatrzcie, to jest masełko, nie? Po prostu go lecisz, pach, 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 pach. Tu nie ma lipy. Dobra. Co tam się dzieje w ogóle? Co tam jeszcze przecie? I proszę was, nie piszcie na tematy polityczne na czacie. Jesteście aktywistami takiej partii, innej, bądźcie, ale tutaj nie piszcie o polityce, także uprzedzam. Tutaj oglądamy lutowanie płyt głównych, rebalingi, lepsze, gorsze diagnostyki, czyszczenia wentylatorów. Mogę podać numer konta na dom mojego dziecka? Pozdro na dzieciaczki prywaciarzu. No Bartosz, no kurde, jakbyś dyszkę wpłacił, no nie zbiedniałbyś, no ale żart, no jest taki żart trochę o tym, nie? Także widzicie, jak to jest. A ten procesor pochodzi prawdopodobnie z Lenovo, w którym zmieniałem ostatnio CPU. Fajną robotę robisz, fajne cele, zbiórki, pozdro. Zazdro umiejętności. Nie mam aż takich umiejętności. Chciałbym wiedzieć więcej, umieć więcej, no ale nie każdy będzie robił wszystko, tak? Dobra, to ściągamy. Płyta niech już stygnie. Dobra, wracamy do szablonu. To jest wszystko gitara. Przykładamy teraz sito, a w międzyczasie nasza płyta zrobi się fajniejsza. No i ciekawe jak to wyjdzie. Ło, ale złapał dupek jeden. Czekajcie, bo tu kulki są w rogu, więc dmuchnę je. O. Kompresor na stanowisku to jest, kurde, w pytę dobry temat. Dobra. Mamy to? Mamy, nie? No i teraz trzeba nałożyć pastę. A tutaj mówię, nie robię tego na co dzień. Ja tego nigdy nie robiłem w zasadzie.
Mam coś takiego, BST Soldering Paste. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie pytajcie mnie. Wiem, że jest jakaś pasta lutownicza o nazwie Koki, tak mówił Kosma Smoczek. No i może mi podeślę, więc będę smarował to. Oj kurde, panie. Tego się chyba więcej glajcu nakłada. Ja generalnie w jakieś te szpachlowania to gówniany byłem zawsze. Nie umiałem te tematy. Nie szło mi to. Więc ja nie wiem, czy ta technika nam wyjdzie przy tak dużym procesorze. No i jeszcze sam fakt, jaki to jest wielki kurde procesor. Także sypanie kulek jest dla mnie szybszą techniką i to bez dwóch zdań, ale potestujmy coś nowego. Może się uda i tak mamy chwilę czasu. Mam nadzieję, że Ci to wyjdzie. Ja, słuchajcie, nie wiążę z tym większej przyszłości, z tym rozwiązaniem, natomiast chcę się dowiedzieć, nie? Skoro to sito zostało zaprojektowane do tego typu działań, no to sprawdźmy. Dobra robota, nawet nie wiesz, jak dobrą robotę robisz. No, szczytny cel, dzieci. My też z tego profity mamy, bo też czasami dla nas coś wpadnie. Mówię o tym uczciwie, no bo to jest prawda, nie? Nie można się tylko zasłaniać tym, że zbieramy na dzieci. Wiadomo, jestem tutaj, to też i czasami my jako serwis dostaniemy. Od Was dostałem znaczne wsparcie w postaci GH6. Kurde. Wy mi pomogliście, ja też pomagam innym. Oddaję to na tyle, ile mogę. Więc myślę, że jest fair. Dobrze mówię? Czy nie? Czy kłamię? Nic nie piszecie? Ej, czat się zawiesił? No, na razie jakoś tak się zrobiło. Ej, co jest? Zawiesił mi się ten czat. Albo nikt nic nie napisał. Co jest grane? Czekajcie chwilę. Jakim cudem ten czat nie działa? YouTube mi mówi, to jest dobry moment na wstawienie reklamy. Czaicie, mogę wstawić reklamę. To jest chore. Lutnij mu, niech nie leci w kulki. Piszemy, czekajcie, bo muszę kliknąć, cyk. Jak to zrobić? Wydziel okno czatu. Czat się przywiesił. Nawet to się potrafi zepsuć. Dobra, znowu mam czat. A, i ankieta jest. Dzieci usypiają, tak. Mówię prawdę, nawet kiedy kłamię. Czasami tak bywa. Dobra, zbieramy to. Dzisiaj to było na Discordzie, pokazywałem, bo używałem pierwszy raz takiej pasty lutowniczej przy o wiele mniejszym układzie. Nawet to poszło, ale wielkość kulek wytworzonych była za mała. A pokażę Wam zaraz zresztą. Ciekawe, jak będzie z tym procesorem. Czy te kulki wielkościowo zdadzą egzamin, czy jednak będzie dupa. O, Wave PC? Wave PC jest? Naprawdę? Gdzie jest? Cześć Dawid, siema. Ej, ty chyba u nas na live nigdy nie byłeś. Ja dzisiaj kombinuję. Kładę pierwszy raz pastę lutowniczą na procesor, więc świeży dla mnie temat, nowe rozwiązanie. Najprościej byłoby dla mnie to szmatką przejechać, ale czuję, że bym zabrał za dużo pasty i wtedy te kulki będą jeszcze mniejsze. Może by się do tego przydała jakaś oddzielna raka, natomiast ten element, który ja trzymam w łapie, był w zestawie do tych sit. Od kiedy oglądam Twoje treści, zawsze odłączam baterię przy pracy, choć nigdy na to się nie naciąłem. To pełna racja. Dobrze. Dobra, słuchajcie, nagrzewamy to. Co będzie, nie? Może się uda, może nie. Wiadomo, że do takich czynności jest potrzebna bardzo dobra rakla, czy jak się to nazywa, oto ta szpachelka cała. No i wtedy, jak sobie wypracujesz technikę, to ściągnięcie tej pasty, to umówmy się, to jest pewnie 3 przesunięcia pach, tylko że no układ. Ten układ ma
2 cm na 4, więc to jest bydle. Jak ktoś robi iPhony, no to te wszystkie iPhone'owe układy są mniejsze niż ta rafkla, nie? Tylko raz przesuniesz, już jest git. A i tak ludzie jeżdżą po tym x razy. Więc ciekawe, jak to wygląda. Cholera wie, no nie wiem. Układ ma 21 na 37 mm. No widzisz, ja takich rzeczy nie wiem. Forest jest? Co wy gadacie? Też? Niemożliwe. O, Forest jest. Ciekawe, czy to wyjdzie. Ja kiedyś próbowałem jakieś 4 lata temu i nie wyszło kilka razy. No, słuchaj, to jest taki plus, że to jest na magnesie neodymowym. Od spodu jest magnes neodymowy, on dociąga sito, więc może, kurde, to ruszy. Także witaj w Forestie, cześć. Kurczę, ile ludzi przyszło. Niebywałe. Ok, teraz tak, temperatura 350, nadmuch, nie wiem, tam 5. Idziemy na minionka i będziemy patrzyli, co się będzie działo. No to jest zastanawiające. Ciul, no grzejemy, dzidę. Nie mam pojęcia. Dawaj, to nie wyjdzie. To się zateguje, słuchajcie. Na środku widać braki szpachli. Wiesz co, no... Spoko, pierwszy raz to robię. Na tak dużym komponencie i tak nie... Ja osobiście w to nie wierzę, żeby to mogło działać. Szymon, wszyscy czekamy na korale magnetyczne. Au! A tak, kupiłem korale magnetyczne. Mam je gdzieś, pokażę za chwilę. Forest, dużo zdrowia. Dokładnie. Zdrowie najważniejsze. No, grzejemy, grzejemy. Come on. Coś tu się zaczyna dziać. Tu już taki... Ta pasta w tym miejscu jest matowa. Tam trochę tak płynna się robi. O, robią się kulki, patrzcie. Pokazują się pierwsze kulki. Ty. To ładne takie. Ciekawe. Grzejemy. Patrz, nowe kulki powstają. Tak jak był kiedyś film Batman Rises, tu mamy kulki Rises. Dużo zdrówka dla dzieciaków. Dziękuwa. Ej, no ja pierdzielę. Ciekawe, jak to będzie. Dobra, lecimy. Dawaj, 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 dawaj. Cyk. Fajnie to wygląda. Tak inaczej się to mieni, ale zajebiste. Podoba mi się to. Tylko pytanie, czy to zadziała, Andrzeju? No ale ta pasta śmierdzi. Czuję taki chiński gówniany topnik z tego. To nie jest jakość Wortona. No ale ciul. O, z tej strony. Bardzo mi się podoba ta przemiana tej pasty w kulki. Fajne dla oka. O. Ale wszystko jest takie śliskie. Ja cię sunę. No dobra, czekamy chwilę i spróbuję wypchnąć ten układ, bo ja tutaj nie mam zielonego pojęcia, jak to wyjdzie. Ale jajca. No dobra, teraz tak. Spróbujmy podnieść sito, tylko że sito jest gorące, bo ma pewnie wysoką temperaturę. Czekajcie. Ej, wyszedł układ. Ej, chyba kulek nie ma na środku. Kurde, źle jest. A nie, chociaż to wymyjemy. O, tej kulki nie ma. No ja cię sunę, jednej nie ma. Ciul z nią, to i tak układ spalony. Wiecie, żeby była jasność. To był temat... układ spalony, nie? Zwalony, więc z niego nic nie wyjdzie. Dobra, grzejemy to jeszcze raz. Dogrzeję go. Że te kulki są bankowo mniejsze. To już tak teraz widzę. No name, nie przypominam sobie. Forest, była jakiś czas temu mowa o jakimś twoim live, czy to fake? Właśnie, skoro jest Forest, to niech napisze, czy miałeś live'a ostatnio? No ktoś pisał, że na jakimś innym kanale prowadziłeś live'a. Ale czy to była prawda? Cyk, grzejemy go. No dobra, niech to stygnie. Różnej wielkości pewnie będą. Pewnie tak. Ja zakładam, że te kulki będą krzywe.
No i jeszcze ta kulka jedna, co została, o tam jest ta kulka w sicie. No i w sumie dla kontrastu mogliśmy nawet zrobić inaczej. Specjalnie zabrać 3 kulki i wlutować teraz kulkę 0,4 i sprawdzić, jak naocznie wygląda wielkość tych kulek. To czekajcie. Zrobimy ten temat teraz. To chwila. Weźmiemy te kulki, zbiorę je i dołożymy, wiecie, kulki BGA ze słoiczka. I będzie widać, czy te kulki są większe, czy nie, bo przy tych wielkościach może być różnie. Dzisiaj kładłem kulki na ramach, nie, na pamięciach dyskowych z PS5 i tam spora różnica w wielkości kulki z pasty, a kulki z BGA, ze słoika. Przy czym może to chodzi o gęstość tych cyny w paście, może tak. Jakby miała mniej topnika, a więcej cyny, to wtedy wychodziłyby większe kulki. Także kto wie, kup sita z otworami kwadratowymi do pasty specjalne. To, co napisałeś, Michał W., dzisiaj stosowałem do kulek na pamięć dyskową od PS5. Nie zdało egzaminu. Kulki są 2 razy mniejsze prawie, więc słabe to było. Także coś, tu chodzi bardziej chyba o pastę. Ile jest pasty w paście? Cyny. Teraz tak, kuleczki, cyk, pyk. Gdzie wpłaty, kochani? Gdzie wpłaty? Michał Plewa, mam prawny zakaz publikowania treści w internecie. Co? Co? Jak to? Dlaczego? Co ty gadasz? No nie wiesz. Z jakiego tytułu? Kurwa, musimy się zgadać. Ja się muszę dowiedzieć, o co to chodzi. Wiadomo, nie będę go podawał dalej, no ale co się kurde musi zadziać, żeby człowiek nie mógł publikować treści na YouTubie? No jak? Co za ludzie? Nie gorączkuj się, prywaciarzu. Tak. Moderacja jest, ale ludzie nie wpłacają. Forest, o stary, coś ty od Janie Pawliu. Może nic od Janie Pawliu. Czasami jest tak, że nie wiem, coś komuś naprawisz i zaczyna ci robić problemy, bo to cholera wie, no wiadomo, ja tak strzelam, że o jakieś naprawy chodziło, chyba że coś jeszcze innego. Nie wiem. Zresztą Forest będzie chciał, to wypowie się. Za poglądy wiecie jakie. Za jakie poglądy? Ej, ja to nie wiem nawet. Mówił u Pawła, za co ma zakaz. No to no ja nie wiem. To jak ile jest drzemu w drzemie. Tak. Dobra, wlutujemy zaraz te kulki. Come on. No dawaj. No powiem wam, że te kulki będą większe. Na razie krzywo siadły. Dodamy topnika, wyrównamy je. Cyk. Troszeczkę nadmuchu. Nikt nie wpłaca, więc nie ma co wyświetlić. Ło, ale jest różnica. No i to już teraz widać. I ja cię kręcę. Nie wiem jak wy to widzicie, ale no jest. Te kulki są 30% większe. Kulki ze słoiczka. A, sorry, jestem parówą. Dałem kulki 0,45, nie te kulki. Ty, tak się teraz zastanawiam, czy ja wtedy też dałem 0,45 czy 0,4. Może przy grubszym sicie wyjdą większe kulki, bo więcej cyny wciśniesz? Czekajcie, bo jest źle. To są kulki 0,45. Ten procesor jest na 0,4. Moment, poprawiam swój błąd. Zagadałem się, bo z Forestem się przejąłem. Tak, widać różnicę, ale kulki były nie ten rozmiar, więc jeszcze raz. O, dobra. Cyk. Poprawiam swoją głupotę. Chwila. Teraz dałem 0,45, bo złapałem mnie ten słoik. O, teraz dam 0,4. Dobra, teraz pach. Dokładamy szybko. Ciach, pach, strach i no, mamy to. O.
Pyk. Niech się zleją. Srał pies na to. Grunt, żeby tam wgrzać ze dwie chociaż. O, łączą się kulki neodymowe, które niedługo Wam pokażę. Wiadomo, że lubię się nimi bawić, więc jest ciekawie. Chodź tu. No i zobaczcie, co się dzieje, kiedy mamy za dużo topnika. Wtedy się robi kicha. To jest walka o przetrwanie. No jest przerąbane. No dawaj. Także jak ktoś jeszcze chce, zapraszam. Pozdrawiam wszystkie kobietki, małżonki, które towarzyszą swoim panom podczas live. 2 dyszki dla dzieciaków. Dzięki, Kasiu. No. Ciekawe, ile kobiet nas ogląda, nie? To jest... Wiadomo, że jest Was mało. Ale jesteście. Cyk. Dobra. Kulki się ruszają. No i teraz mamy fair play porównanie. Zaraz umyję układ i zobaczymy pod kątem, czy ta kulka jest fizycznie mniejsza czy większa. Ale zakładam, że będzie troszeczkę, ale pytanie o ile i jak reszta kulek. Więc myjemy. Tam płyta oczywiście już jest zimna. Ocenzurowano. Także Sinu Service Challenge. Następny wpłaca razy 2. O kurde. Co wymyślił? Ciekawe, czy kogoś zachęcisz w ten sposób? To jest dobre pytanie. Dobra, myjemy. Stąd ogólnie te kulki wyglądają całkiem spoko, nie powiem, że nie. Na dzieciaki, pozdrawiam z Czechowic, Dziedzic. Dzięki. No kurde, patent tą szczoteczką jest mega fajny. Jak chcecie dowiedzieć się, jaki to jest model, niech Wam Sinu Service na przykład napisze, jaki to jest model szczoteczki. Bo ciężko jest kupić tą szczoteczkę, tylko to chyba jedna osoba na Allegro to sprzedaje, czy dwie. Więc... Dobra, jakieś tam mazy są. Ciul z tym. Dobra, słuchajcie, ściągamy układ i zobaczymy sobie pod kątem, jak to wygląda. O, ja cię kręcę. Te kulki to są takie małe liliputki. Naprawa iPhone. Zapraszamy, pozdrowienia dla dzieciaczków. Twor Tech. Nie wiem, co to słowo oznacza. No i zobaczcie. Gołym okiem widać wielkość kulki 0,4 ze słoiczka BGA. A jak to się ma właśnie do pozostałych? Czekajcie, jeszcze odsuniemy tą perspektywę. O. Jest różnica. No te kulki są większe. Są centralnie większe. Głębia ostrości jest płytka. Ale kurde. Sinu Service Challenge Accepted. Jest różnica i no spoko. Wiemy jedno, że na pastę to chyba nie bardzo. Pytanie, jak te kulki? Jak rzędy? Czy są równiutkie? Czy będzie widać różnicę w kulkach? Czekajcie, niech ja znajdę ostrość. O, może tak. Kurde, patrzcie, jaka jest płytka głębia ostrości. To jest masakra. Ale z tego sita i dodatkowo z tym magnesem te kulki są naprawdę równe. Nie widzę teraz takiej dysproporcji pomiędzy kulkami. Naprawdę jest to ogarnięte spoko. Wpłata razy 2. Handis. Aha, no bo w ten sposób się bawicie. No, gitara. Czyli same w sobie kulki, jeżeli chodzi o wielkość i tą technikę, dają radę. Tylko teraz robi się jeden problem. Jeżeli ten procesor wlutujemy do laminatu, on siądzie o wiele niżej niż ten fabrycznie lutowany i cały układ chłodzący nie będzie dolegał. Wiecie?
i może się okazać, że trzeba będzie stosować termopad miedziany czy coś innego. Ostatnio mieliśmy taki problem, czyli sinus teraz 40, o właśnie, to teraz sinus 40, dokładnie. Mieliśmy taki problem, że w Lenovo Y540 wylutowałem spalonego Ryzena, wlutowałem drugiego i tam właśnie był dziś problem z chłodzeniem. Trzeba było kombinować z miedzianymi padami. W sumie może jest nas 2000 osób. Słuchajcie, czy wy macie kogoś, kto mógłby na zlecenie wytworzyć blaszki miedziane, termopady? Standardowo na YouTubie, co ja gadam, na Allegro, czy gdzieś tam dalej, można kupić grubość 0,2 mm, 0,3, 0,5, 0,6 mm, ale rozmiar 1:1. A potrzebowałbym termopady miedziane, te blaszki, gdzie blaszka jest wielkości na rdzeń grafiki, na przykład 2,5 na 2,5, 25 na 25 mm, grubość 0,1, grubość 0,2, grubość 0,3 i to z miedzi musiało być. Czy macie kogoś takiego? Jeśli macie, dajcie znać. Dobra, słuchajcie, sam procesor, no wygląda to, no nie ma lipy, nie? Wyostrzy go. Czekajcie. Te kulki są, no za małe są, no kurde. To nie ma lipy. No, źle to nie wygląda, ale one są za małe. Ale spróbuję wlutować, no nie dzisiaj, ten procesor do jakiejś płyty. Ciekawe, czy to siądzie. Potem wylutuję. Danie, kolacja, czas na kolację. Musimy zrobić pomiar płyty, czyli rezystancję gałęzi zasilających CPU, ten Ryzen 5, 7 teraz już w zasadzie. No i odpalimy go. Chodź baby. Jest dzida. Jak wygląda wlutowany procesor? Czy jest krzywo, czy jest dobrze? Pytanie. Zaraz sprawdzimy. Szukamy ostrości. No ta linia, widać po procesorze, że siedzi równo. Nie da się tego stwierdzić zawsze w 100%. Wszystko na zasadzie domysłów i głębokiej wiary, że nam się uda. Jak się lutowało Intele poprzedniej generacji, no to układ często z jednej strony był niedolutowany, krzywo siadał. No nie było fajnie. Natomiast tutaj te procesory, przez to, że mają tą dodatkową ramkę za melinium czy tam czego, no lepiej pasują. Znowu mi się czat nie przewija. O, dzięki Grzegorz. Spox, ile kosztuje taki upgrade laptopa u Was w serwisie, jakbym chciał wymienić Ryzen 5 na Ryzen 7? Nie opłaca się w ogóle, bo to jest człowieku naprawa na poziomie, nie wiem, 1500-2000 zł. Człowieku, sama płyta z procesorem i gwarancją robi problem spory. Koszt części. Ja w tym momencie przyjmuję taktykę, że minimum za usługę trzeba wziąć tyle samo, ile koszt części. Bo jak nie jest to równowartość, to nie ma sensu robić w ogóle. Dla przykładu robiliśmy wymianę procesora w Acerze. Klient płacił 1400, procesor kosztował 900 czy tam 1000. Za usługę wziąłem 400. Procesor się spalił. Ja na ten układ nie mam gwarancji, bo to jest lutowanie. No i wlutowałem drugi się spalił. No i jest kuku. Jest bardzo niefajnie. Dobra, to wygląda wizualnie bardzo dobrze. Więc w tym wypadku przechodzimy na autofokus. Ej, wyłączyłem. Czekajcie. Koniec live'a. Nie no, żartuję. Zróbmy sobie pomiary. Gorąco tu się zrobiło. Ja cię kręcę. No i teraz tak, miernik w łapę, pach, ustawiamy sobie go tak i zmierzmy cewki dookoła CPU. 13 ohmów, czyli to jest zapewne zasilanie od chipu graficznego zintegrowanego w procesorze. Na cewkach ile będzie? Z 5 ohmów? 5,1 ohma rezystancja na cewkach. To jest spoko. Zasilanie od 8 pinu od BIOSu. Też jest wysoko, ten BIOS jest pewnie na 1,8 V. Dlaczego mi wywaliło subskrypcję kanału? Antonio, nie mam pojęcia. Sprawdźcie, czy subskrybujecie kanał. Ja nie wiem, skąd się takie rzeczy biorą, ale no tak jest. Więc co z odmierzaczem czasu na livestream? Nie będziemy tego stosowali. To jest takie bez sensu. Zbieramy na szczytny cel, na dzieci. Jak ktoś chce, zapraszam, wpłać. I nie płacz, że to jest to czy tamto. Ktoś chce wspierać, wspomagać innych, zapraszam. A jak ma głupio komentować, to niech się pałuje, niech stąd idzie. Tak w skrócie, nie? Tak mówię do ogółu. Bo różnie bywa. Teraz tak, sekcja
3V strzelajmy, że 4 kΩ wysoko. Kolejna cewka. Też wysoka rezystancja. No źle to nie wygląda. Jeszcze możemy to Sinus Service 80, teraz to już po 80. Pozdrowienia dla Damiana i Kuby. Sinus podbija, dobry jest wariat. Tak, on was tu ciągnie za nos. Ale co najważniejsze, w szczytnym celu. Słuchajcie, elektrycznie tutaj, znaczy no, pomiarowo, rezystancyjnie lipy nie ma. Zatem puścimy sobie zaraz prąd. Przemyjmy delikatnie rdzeń. I odpalimy pierwszy raz płytę z podczerwienią. Albo walnie, albo nie walnie. Jakaś szansa jest, że się uda. Także dobra, idziemy na ujęcie z termowizji. Cyk. Zasilacz już jest przygotowany, w stanie gotowości, tylko jeszcze ostrości nam trzeba. Dajemy sobie ostrości. OK. Co dalej? Zasilanie 20V, prawda? 20V i zbliżamy się ku końcowi. 20 i 9 A. Dobra. O. I teraz kabelek. O, jeszcze wtyczkę trzeba. Dobra. Co tam piszecie? I cyk, świeci lewy dolny róg CPU. Jeszcze nie świeci, jeśli chodzi o sprzęt, tylko biorę ciekawe rzeczy jak ten Retro Project Ferrari. No widzicie. Termowizja, a nie podczerwień. Często mi się myli. Słuchaj, jak siedzi się w serwisie za długo, to wszystko się myli, więc easy. Dobra. Wtyczka podłączona. Spoko. W acerach spora szansa, że w ogóle nie nastąpi autostart. Trzeba szukać włącznika pinu Power On Button. Puszczamy zasilanie. Walnie czy nie walnie? Trochę się dygam, no ale chyba będzie dobrze. Dobra. 3, 2, 1, go. Patrzymy. No dobra. Nic nie wybuchło. Nie ma autostartu. Spoks, upewni się, że rezystor. No, a tam. Dobra, mierzymy jakieś zasilania. Czy coś tu się pojawia gdzieś? Czy w ogóle B+ wystartował? No właśnie, zacznijmy może od tego. Jak nie będzie B+, to panie nie zadziała. Dobra, B+ jest. A, nie widzicie tych 20V. Kiedyś oglądałem pastowanie Procka i gość, który to robił, nakładał 3 razy pastę i grzał. Ale procesor do czego? Jak on to robił w iPhone'ie, no to wiesz, tam to są malutkie procesory. Tam margines błędu jest o wiele mniejszy niż tutaj. Kondensator napędu jest? No a jak? Discord rozpalony do czerwoności, a ja dalej krawaty wiążę i usuwam się. How dare you? Sinusie ty, idź tam coffee doktorze ty. Tak, 5V na tej płycie wystartowało. 3V nie. No dobra, słuchajcie, w tym miejscu jest, to wygląda na switch SWK. Zrobimy na nim zwarcie pensetką. Ja zresztą zmierzę sobie miernikiem, czy jest 3V, bo jak tu nie ma 3V, to nie ma o czym mówić. I no dobra, na mierniku, jak sprawdzam switcha, jest 3V. Próbujemy, palimy dzidę. Uda się, czy się nie uda? Dobra. 3, 2, 1, go. O. Głucho. Głucho na dzieci. Dzięki. O, startuje. 0,8. CPU się nagrzewa. Tylko pamiętajcie, RAM jest niewpięty. Patrz. 37. GPU startuje, widać. CPU startuje. No dobra. No kurde. Cokolwiek elektrycznie zaczyna gadać. Więc źle nie jest. Dajmy trochę pasty. I teraz co? RAM. O rany. Wkładam 2 ramy. No RAM, 1 wepnę. Przyłóżmy ten wielki klocek. Nasz heatsink. Sławomir, marnotrawny. How dare you? Dzięki. No, przemówił, przekonał go.
Także fajnie, dzięki. Dobra, teraz przydałoby się podłączyć obraz na HDMI. Nie wiadomo, czy ta konstrukcja w ogóle zapali na zewnętrzny, bo są laptopy, które po prostu nie odpalają HDMI, dopóki nie wykryją matrycy laptopa. Mieliśmy tak ostatnio z Asusem. Więc sprawdźmy to. No jeszcze pendrive, czy mruga. Kurde, mój mrugający pendrive zapadł się pod ziemię niestety. Mój ulubiony, ukochany pendrive'ik. Pendrive'unio, gdzie jesteś? No nie ma go, frajera. Dobra, palimy bez tego. Ale co się dowiemy? Tak się zastanawiam teraz. Bo wiecie, żeby sprawdzić, czy to przechodzi procedurę post, no to najlepiej albo klawiatura, żeby caps lock mrugał, albo pendrive, bo mruga, jest komunikacja, jest spoko. Jeszcze pójdę do Miecia na chwilę. Zobaczę, co jest u niego. O, jest ten pendrive mój ulubiony. Dobra. Mamy pendraka, który faktycznie zamruga. On ma diodę. Nie wiem, czy jestem w stanie to pokazać. O, czekajcie. Tu jest pendrive. Tutaj się odwali prawda, na dole, w tym miejscu. Także to wszystko już jest ok. Zasilanie puszczamy. No i włączmy go. Startujemy. Prąd 0,9, 1 A, 1,4, 1,3, 0,9. Patrzcie, pływa prąd. Pływa prąd. Patrzymy na pendrive'a. Może będzie obraz na wizji. 0,9. Jak będzie pływał 1,4, 1,2, bardzo ładnie, dobrze. Dawaj Dzido, dawaj Dzido. Come on. 1,4, kurde. Takie nieregularne. Ajajaj. 1,8 był skok, dobrze, dobrze, dobrze. Come on baby, come on. 1,3, 0,7. Nie wiem, jakie są prądy przy 5. generacji Ryzenów, ale to może, Andrzeju, zadziałać. Obrazu na zewnątrz nie ma. Czekamy na pendrive'a. Kurwa, mrugaj. Mrugaj, dziadu. Mrugaj. Noż w dupę. Z 2,6. Patrz, 2,6. O! Podniósł się na wysoki prąd. 2,7. Panie. O! Spadł na 1,0. No, dawaj. Sznela. No patrz, jaki dupek. Obrazu nie ma na matrycy. Pendrive nie mruga. Jest! Patrz, mruga! Świeci się. Zaświecił się. Jest! Mruga, mruga, mruga. Ruszyło dziadostwo. Zamrugał. Patrz, świeci. Mruga, mruga, mruga. Tu jest... O! Mruga co chwilę. Jest szansa, że to działa. Panie. Dobra. Może będzie dobrze, ale teraz tak. Tutaj pierwotnie ponoć robiły się 2 bootloop. Prawdopodobnie on resetuje się w kółko, bo nie ma pendrive'a z systemem i dupa. A ostatnio podpinałem z pendrive'a z Windowsem, więc było lepiej. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Wepnę teraz taśmę matrycy oryginalną, bo na niej ponoć były 2 ekrany i podepnę naszą matrycę 144 Hz, jakoś tak, bo Mietek sprawdzi, jaka była oryginalnie. SimService, przedostatni raz mnie namówiłeś. Phoenix. Kurde, topka ładna, wow. 5700 zł, także podpinamy taśmę i co robimy? Wypinamy baterię. Dobra. Wpinamy dzidę. O. Kurczę, może się uda. Kurwa, mrugaj. No dokładnie. To samo myślę. Ale mrugnął, mrugnął. Jeszcze matrycę, bo Mieciu mi... A gdzie dał Mieciu matrycę? Mieciu, gdzieś dał matrycę. A tutaj. No dobra. Jest matryca jakaś. To jest, słuchajcie, nasza testowa matryca. Nasz Mieciu mówi, że ona gdzieś to jest pierdyknięta, więc jakieś paski będą na boku. Ale ciul z tym, nie? Ważne, żeby ogólnie dała obraz. Więc, dobra, wpinamy to. No i laptop może wróci do gry. I pytanie, czy pierwotnie była walnięta taśma matrycy, czy pierwotnie był walnięty procesor, bo tego nie wiemy. Także matryca jest wpięta, cyk. Gdzie jest ten cały dupek, ciężarek? Ok, nałóżmy go. Jeszcze dajmy na GPU, żeby się GPU nie smażyło. Bo to też ten kołek to jest w ogóle, jakbyście byli na Discordzie, to byście widzieli, bo już przyszedł mi ten monitorek mały. To, co się odwaliło ostatnio, ten ciężar wielki spadł na mojego Maca Mini i prawie monitor mi nowy rozbił. No ale wypadki przy pracy, tak? Dobra, dajemy trochę pasty, cyk.
Pyk. Dawaj. Ale to jest bydle. Ja cię sunę. Ło. Palimy, nie? Prąd. Chcecie podgląd z tego? Pokażę wam. Będzie widać prąd, bo prąd bardzo dziwny jak na 5. generację. Naprawdę. Cześć Sławek, witamy w Basic. Korat, cyk. O. I może całość przesuńmy. Kurde. O, tak. 10 mA pobiera płyta. Spoko. No i odpalamy. 3, 2, 1, go. Dotknąłem, nie dotknąłem. Nie trafiłem w dziurę. Jeszcze raz. Dobra, startujemy. Da obraz czy nie da obrazu? Czekamy. Daj dzi do obraz. Na hasło daj dzi do obraz. Nie wiem. Łapka w górę. Czekamy, zobaczymy. No, baby. Nie rób mnie wciula. Come on. Ona dużo czasu potrzebował ten sprzęt, nie? Aż mi się pić chce. Kurde. Daj wody trochę. O, spadek prądu. Widać tam wyżyny. 2,6. No, to już powinien być mniej więcej ten moment. Come on. Kurde. Podświetlenie jest, Acer, jadę, au, jedziemy. Jadę. Działa dzida. I on teraz robi co? Resety, bootloopy, bo nie ma dysku, który zaciągnie. Ruszył dziad po wymianie CPU. Spoko. Dobrze jest. Naprawa, można powiedzieć, do przodu. No i teraz przydałoby mu się sprawdzić, czy karta graficzna działa. Tylko nie wiem, czy to dzisiaj robić, bo już powiem wam, zmęczony jestem, tak szczerze powiedziawszy. I reklama żywca. Ta straszna reklama. Przepraszam, że wodę piję. Przepraszam. Także buskuwianka za droga, tak. No bootable device. Była informacja, tak? No, to dobrze. Także tutaj po wymianie procesora Acer ożył, czyli oryginalna taśma. Trzeba było jeszcze by wpiąć oryginalną taśmę do oryginalnej matrycy, bo mówię, oni tam dawali znać, że pierwotna usterka to 2 ekrany podzielone na pół. Więc pewnie procesor zdechł. Mógł przyczynić się do tego procesor, ale kto to wie. Różne rzeczy się dzieją. Jadę, wow, machine. Od której siedzisz w serwisie? Dzisiaj w sumie byłem później. A tak to od 7:30. Kto Boga tam zabroni pić żywca? Te. Ej, właśnie, bo to jest 22. Klima nie chodzi, a robi się to strasznie gorąco. Pomyśl nad zaizolowaniem tych wałków metalowych, bo jak trącisz ręką, to spustoszenie będzie. Nie, nic to prące. Tutaj jest zaizolowane, o, tak żeby rdzeń był. Także to samo się, człowieku, to się samo nie przesunie. To nie. Woda tylko z lodowca. Nie rozmawiajmy o wodzie. Także słuchajcie, udało się ogarnąć. Wstało, dało obraz. Zastanawiam się, czy go włożyć do budy, żeby skręcić jakkolwiek chłodzenie i przetestować kartę graficzną. Słuchajcie, robimy tak. Jak chcecie, wpłaćcie jeszcze do 6000 i składam dalej. Jak nie chcecie wpłacać, szanuję, oczywiście, dziękuję i kończę i idę do domu. Także czekam 2 minuty. Więc jak sypią się kolejne wpłaty, zapraszam. Siedzimy jeszcze chwileczkę, zrobimy test laptopa. Jak nie, to też jest inny dzień. A ja jeszcze włączę klimę, bo tu jest strasznie gorąco. Ojeju, nowy iOS wyszedł, ale on jest inkszy. Inksza inkszość. Na DC czekamy. Ja się domyślam. Ale prywaciarze już portfele otwierają. Szedimku, no to zapraszam. Nie trzeba być prywaciarzem, żeby w ogóle wpłacać środki. To, że ktoś ma gest, to jest inna sprawa, ale liczy się przede wszystkim gest. Nie chorujesz od klimy? Nie, w ogóle.
Spox AU, za dużo Schmidtka się nasłuchałeś? No, dużo słuchaliśmy Schmidtka, jak robiliśmy remont tutaj serwisu. O Jezu. Ten gościu jest naprawdę dobrze zakręcony. Co tu się dziś robiło? Bento RD pyta. Wymiana procesora. Ogólnie tak. Serwis X dostał laptopa na zmianę taśmy matrycy, bo było podejrzenie, że jest taśma walnięta. Pracownik źle to wykonał, nie odpiął baterii, wymienił taśmę i musiał podłączyć na podłączonej baterii taśmę matrycy. Spaliło CPU i była walka, także fajnie, że ruszyło. Sala pełna uciech, loża ulubieńców. No tak. Ja jestem za tym, aby Spox odpoczął. U mnie w robocie też nam umilał szychty. Aha. Jaki masz model iPhone'a? Ja mam 13 Pro Max. Dawaj skręć i sprawdź. No to Krzowski, dawaj wpłać. Coś za coś. Aneta napisała koniec na 10. No dzisiaj. Lubisz śliwki? Ja nie prywaciarz. Cyber wpłacił. O proszę. Widzicie to? Nie prywaciarz? A pomaga i to w jakich ilościach? Wow. Automatyka, tak samo wpłata. Także no, 6000 wbija. Dobra, to widzę, że do odważnych, słuchajcie, świat należy. Automatyka. Dobrze mi się przy tobie przeprogramy. Dzięki. Dobra, to szybko skręcamy, żeby nie było. Słowny jestem i należy do ludzi, którzy lubią sobie no wiadomo co, a kończy się zawsze tylko tym właśnie bo tak, no widzicie, słowo się rzekło i się robi. Także moment, a jeszcze klima szybko. Mówię, tutaj bez klimy, tutaj dosłownie w 10 minut temperatura rośnie strasznie. W tragicznym tempie. Smacznego ekipa DC. Tak. Dzięki. No to jedziemy, pozdrawiam. Kurde, fajnie. Słuchajcie, ten laptop i tak już poza live'em zostanie wyczyszczony. Dzisiaj już nie będziemy się nad tym skupiali, bo to nie o to w tym chodzi. Wkładamy pytę, robimy test, zainstalujemy. Znaczy Windowsa nie będę instalował, bo już jest preinstalowany na dysku, który był ostatnio w Lenovo. I będzie git. Teraz tak, patrzę z tasiemki od spodu. Najczęstszy błąd, który ja popełniam, jest jaki? Oczywiście nie sprawdzam, czy w płycie są tasiemki od spodu jakieś wpinane i składam laptopa. I potem już już złożę 70% tych tasiemek, wszystkiego. Nagle okazuje się, że kurde, była jedna do wpięcia od spodu. Jest dupa. I się denerwuje, że trzeba to od nowa ogarnąć. Także widzicie. Zakręć swoją wodę w butelce, zaraz wyleje się. Stary, a jak idziesz do łazienki, to słuchasz rad? Tak ogólnie zapytam. Dawaj, płyta w buda i odpalamy. Cyberpunka. Tak. No dzięki za rady, ale zostawię wodę na tym, bo zaraz będę ją pił. Gorzej jakby mi korek tutaj miał oczy wybić. Także spoko. Szybko chcę zobaczyć. Bartosz Kustosz, głowa w betoniarce, au! Kurde, kto oglądał Schmidtka, słucha w zasadzie, to wie, co tam się odwala. Jakie te taśmy są do wpięcia słabe. Dobra, szybko, ruchy, sznela. Dobra, dmuchamy. Cyk. Schmidtek zawsze w swoich tych wystąpieniach, w audycjach zadawał takie cięte pytania. Co robi, nie wiem, brodaty na budowie, czy czegoś tak. Kurde, nie mogę tego wsadzić. Właź dzido. Ale to jest bez sensu zrobione. Ta tasiemka, powiem wam, że to jest tragedia. O, teraz. Ja tam zawsze zadaję pytanie. A jego odpowiedź oczywiście jest zabawna. Ale to trzeba mieć specyficzne poczucie humoru, żeby to słuchać. Nie dla każdego. To trochę jak nasza grupa na Discordzie. To trzeba mieć mocne nerwy, żeby mimo wszystko tam wejść. Nie dla każdego. Dzisiaj 2 osoby opuściły grupę. No niestety, przepraszam. Nie każdemu się to spodobało. Taśma do matrycy plus bateria nie wypięta. Kiedyś coś grzebałem, wpiąłem, wypiąłem, działa. Czyli potencjalnie mogą uszkodzić? Tak. Tak, to istnieje duże prawdopodobieństwo. Przy mnie tej taśmy
No prywaciarzu, ja tym razem zdążyłem skończyć przed tobą. No to spoko. Tym razem, kurde. Ciekawe w sobotę, do której robiłeś. Bo ja tutaj siedziałem do 18 była gdzieś, no coś. Chwilę przed 18 zakończył się live. A zwykła kawa z mlekiem to gdzie w ankiecie? Kurde, kapuczyna. Bierz pod uwagę, że to jest taka kapuczyna. Ja tam się na tych kawach nie znam. Pytajcie tego oszusta z Warszawy. On wam powie, jaka kawa to kapuczyna, jaka jest taka, siaka. Ja się nie znam. Więc, o, tata Siemka jeszcze, ej. Chodź tu, baby. Dobra, wkręcimy sobie jedną śrubkę w tym miejscu. Ogólnie to tak, nienawidzę składania laptopów. Wkurza mnie to. Nie wiem, rozbierać jeszcze mogę, ale składać to już jest dla osób łebskich. Trzeba pamiętać, co gdzie było, nie? Ej, co ten laptop nie ma więcej śrubek? Gdzie jest ta śrubka? W pudełku jest mało śrubek. Ja cię sunę. No dobra, tak nam wysłali pewnie, więc składajmy. Jak ma na imię dziecko urodzone dziś? Z dziś. Dobre. Coffee Doctor, godej synek, czy rozpuszczalna to kapuczyna? No właśnie, Coffee Doctor, pytamy się ciebie. Mów tu szybko prawdę, bez kłamania. Tym razem powiedz prawdę, prywaciarzu. Wentylatory. Jak wyglądają wentylatory z tej konstrukcji pancernej? Pasta jakaś tam na rdzeniach jest, nie będziemy... No tutaj też już ktoś zmieniał pastę. No kurde, chyba że my zmienialiśmy. Układ chłodzący jaki? Upierdzielony, no jak? Jaki ma być układ? Widzicie to? To ten laptop ile ma? 2 lata? Nawet nie wiem, czy on ma 2 lata tak naprawdę. Ryzen 5 5600. W życiu. Uwalony jak się masz, Stefan. Jak to mówi nasz Coffee Doctor, zagrożenie jakie? Biologiczne. I weź to. I się ludzie potem dziwią, że się palą procesory w laptopach. Tak. Śpisz w gnoju, ten gnój wdychasz, on jest na tobie i się potem dziwisz, że coś przestaje działać. Taka prawda, nie? Nie każdy chce tego słuchać, ale umówmy się, to od tego są problemy. Dlatego tłumaczę. Nie znasz się? Nie musisz się znać, ale kurde, daj raz na rok czy na 2 sprzęt do sklepu komputerowego, serwisu komputerowego, laptopowego. Niech ci sprawdzą temperatury, wyczyszczą chłodzenie, heatsinki, wszystko. Niech ci profesjonalnie przedmuchają układ chłodzący, bo się znają. Tak, że aż normalnie będzie stękał. No i śpi potem spokojniej. Gdzie to kurde było? Chyba tu. Nie, to nie ten wentylator. Ten wentylator ma być tu. Ok, cyk. Zaraz tą konstrukcję cepa jakoś powoli złożymy, nie? R213 ci odpadł. A jesteś pewien, że odpadł? A był pierwotnie? Bo nie wiem, czy tam przy CPU od prawej mogło coś być. Trzeba było włączyć live'a, kiedy pokazuje płytę z tej strony. Bo jeśli tak, to... Grodzisk Mazowiecki pozdrawia wielkiego elektronika. Dzięki. RTX 2060 za 800 warto? Myślę, że warto. Także Sinu Service. Profesjonalnie, aż im łopatki. Ja cię wkręcam. Ty Sinusie, ty kurde oszuście jeden. Masz szczęście, że wpłacasz na dzieci, bo tak to bym ci... Wiesz co bym ci zrobił? Bym ci 1 dał. Wiesz gdzie? Oszuście ty. Ty Sinusie, ty przeklęty. Ja już wiem, do czego to służy. Prywaciarz mnie oszukuje. Przedmuchaj wentylatory. Srał pies na te wentylatory. O, Andrzej pyta o ekspres do kawy. Słuchajcie, jeżeli szukacie odpowiedniego ekspresu do kawy, to mi ten prywaciarz Coffee Doctor powiedział wprost, jakiego należy używać ekspresu do kawy. Tam jest taki filmik w sieci, krąży. Przyjechał do mnie do Kielc, zepsuł mi ekspres, ja potem mu nagrałem filmik i mówię mu, że nie działa Calclin,
Mieciu sprawdzał, próbował, nie działało dalej. Ja mu nagrałem filmik rzetelnie, pokazałem, że jest problem, a on mnie potraktował jak nie będę mówił co. W soboty nie robię z zasady, no ale deadline nadchodzi i trzeba gasić pożary. Takie życie. Tak jest. No i kurde, tak się skończyła historia z tym Coffee Doctorenem. Kurde. Kazał mi używać dzbanka wody, czy tam czego, dzbanka do kawy i tyle. Jeszcze zepsuł ekspres. Oszust jeden. A sam nagrywa filmiki na innych, jak co oni są gówniani. Kurde, nie mogę tego podpiąć teraz. Za karę. How dare you, Coffee Doctor? Noż patrz, kurde. Właśnie tu. Dobra, wejszło. Nawet. Panie, składamy laptopa, idziemy spać, tak. No ten wentylator też brudny, jest uwalony. Także... A tę śrubkę to sobie sam pan weź i wkręć w dupę. Tak to szło? No, coś ten deseń, no. Coffee Doctor tutaj nie szczypie się. Prywaciarz. Więc... Właśnie robię paczkę z wędkami do laptopów. Ja nie... Co? Ja na nich pieniędzy nie zrobię, ale Spoxowi mogą pomóc, haha. Jakie wędki? Jakie wędki? Wentylatory? Ty kurde, prześmiewco jeden. Michał, to dobrze, że nie ćpać. Tak, trzeba w tym wszystkim znajdywać co? Balans. Pokaż ten filmik, prywaciarzu, jak jesteś taki kozak. No na pewno. No, sam pokaż. Ja pokazywałem, jak byłem mały. Tutaj. Masz chęć, to se wkręć. Śrubka numer 5. O, to dobre. Dobre. Ok, jeszcze jedna śrubka, żeby płytę trzymała. Tutaj. Dobra. Ta konstrukcja no już do góry nie poleci, nie? To wpięte, to wpięte, to wpięte, to wpięte, to wpięte, to wpięte. Bateria, LAN, wentylatory 2. Spoko. Ja oczywiście matrycy tej taśmy nie wpinam. Ta taśma w ogóle została zamontowana i kabel od od kamery tam w środku gdzieś był przycięty, więc ten gościu, który to montował, źle zamontował tu taśmę. Mietek sprawdzał chwilę przed live'em. Ale boję się podpinać ten wynalazek, żeby mi nie spaliło procesora. Nie będę się zastanawiał, czy działa, czy nie działa. W dupie to mam. Ta taśma jest z automatu do wymiany. Bo nie ma co sobie robić dodatkowej roboty. A, kurde, dysk. Napisaliście mi, żebym dysk wkręcił? Kurde. How dare you, sinusie ty. Chcemy czyszczenia wentylatorów w tej komorze. No na pewno. Nie dzisiaj, bo żeby komora działała, to musi być włączony kompresor. Więc i odkurzacz centralny. A wiecie, nade mną mieszka sąsiad, ma małe dziecko. Szanujmy się. Spoks, te 2 lata to jeszcze mało kożucha. Lepiej się odrywają na zimę. Tak, dobra, dysk wkręcony. Tu siedzi Windows z laptopa sobotniego. Baterii nie podpinam. Trzyma się tu? Dobra. Może nie walnie, nie? Kurde. Nitro 5. No Nitro 5, no nie są te laptopy złe, bo wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że te sprzęty da się naprawiać. Czekajcie, nie podpiąłem matrycy. Jestem ogórem. Jestem ogórem. Moment. Podłączę moją. Pyk. Taśma niech sobie idzie tędy. Może być tędy. O. Pyk. Kurde. Chwila, bo tu panie. Nie ma to właśnie jak poprawianie po kimś, nie? To jest masakra. Zaczynam się coraz bardziej utwierdzać w przekonaniu, że laptopy po prostu grzebane. Z automatu musi być dopłata, nie wiem, z 200 zł do naprawy i tyle, bo to jest babranie się w gównie. No, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Gdzie nie mówię, że ktoś tam pastę wymieniał, nie? Tylko spalił coś. Chłodzenie pogięte, kombinowane. No dobra, kładziemy matrycę tak. Będziemy bazowali na 15 cali. Zrobiliśmy z Nitro 5, Nitro 5,5.
Zasilanko. Bez matrycy ciężko będzie o obraz. Słuszna uwaga, panie Andrzeju. Spok stojebnie. Zobaczymy, czy klawiatura działa. Dobra, palimy dziada. Dobra, reaguję na włącznik. Ja się napiję z kubka. Oglądaj live urodzinowy. Obejrzymy. Już sobie wpisałem do kalendarza. Pani Gosia pozdrawia. Coffee Doktor ma za tydzień live urodzinowy. Będzie się działo. No, czekamy na obraz. Czekamy. Wklej ją zamiast oryginalnej. Nie pokapują się. O, jest taka szansa. Jak tam prąd? 1,4, 1,5, 2. Ale jest nieregularny prąd przy starcie pierwszym. Masakra, patrzcie, 2,8 ampera. To jest 60 watów, a obrazu nie ma, nie? Czekamy. Nie wylej. Nie dygaj, gościu. Co ty się srasz? Link do Discorda będzie działał po czasie, czy znowu wygasł? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Tam jest jakaś opcja, zablokuj ten... O, dobra. Jest Acer, jest jadę, ale ciemno świeci. Kółko kręci. Niby jest zablokowany link, żeby nie wygasał, ale ostatni tak wygasł. Dzisiaj też live 7 godzin? Nie. Dzida dała obraz. No tak, co? Łaski nie robi. Gdzie jest obraz? Kurwa. Halo? Co, na restart zrobił? Żeby nie był... Jeszcze może się okazać taka słaba opcja, gdzie on będzie się restartował, nie wczyta się do Windowsa. Najlepiej się testuje sprzęty, gdzie wymieniamy procesory, w jaki sposób instalujemy nowy, świeży Windows z pendrive'a. Wtedy jest 100% pewności, że jest wszystko ok. Ale dzisiaj tego nie testujemy. Ej, płynna matryca. Jest, widać, że ten kursor zapierdziela płynniej. Wy tego nie widzicie. Idziemy do... Aj, internet mu trzeba dać. Kurde, nie ma zabezpieczenia tego. Dobra, po Wi-Fi go musimy spiąć. Więc... Jakie to jest idiotyczne. Serio? Nie widzi karty Wi-Fi. To jest bez sensu. Bez sensu, nie? Odpalasz Windowsa, nie wykrywa sieci Wi-Fi, nie zainstalujesz sterowników. Czy ja coś źle kliknąłem? No bez jaj, dawaj dziadu. No nie widzi tego. No i co mam zrobić? Karty LAN nie podłączę, bo nie mam zabezpieczenia, bo jest... Ta. Przydałby się hub z USB na LAN. Albo ten pipsztak. Ten mały, USB wpinany. O. Gdzieś mnie tego ma, czekajcie. Kurwa, muszę to znaleźć. Gdzie to jest? Kurde. Szlak. No słabo. Nie wiem, gdzie on to ma. Czekajcie. Spróbuję przyłożyć gniazdo od LAN-u. Będę trzymał. Może złapie internet. Trochę to głupie, no ale... O! Wykrywa. Grunt, żeby zainstalował LAN. Trzeba sobie radzić. O, masz połączenie. Yeah, trzymam palcem. Wiecie, nie ma tej zapinki od spodu. Musiałbym skręcić to wszystko. Jeśli tam w drugiej obudowie jest. 22:34. Czas się zaktualizował, dobra.
No to teraz nie dziękuję. Sterownik powiesz na innym urządzeniu. Wiesz co, przestałem tak robić, bo odkąd jest Windows 10, to bez kitu wszystko jest prostsze. Aktualizacja. Zaraz to powinno być na momencie. Chyba. Potrzymam sobie palcem. Z telefonu po USB rozdaj. Mam iPhone'a, panie. To nie jest takie proste. Trzeba mieć iTunesa zainstalowanego, inaczej nie ruszy. Telefon USB, tethering. Nie z iPhone'em. To nie działa. Plug and play. Niestety. Koszulka z napisem mała kuciawka. Tak. Będzie zapis? Zawsze jest. 4 ampery. Patrzcie. No to dawaj następnego naprawiamy. No, powodzenia. Fajnie się pisze. Serwis Procka. Co? Serwis Packa zaciągnij i będziesz miał muskuły na palcach od trzymania kabelka. Tak. No to tutaj Android ma przewagę. Ma przewagę pod tym kątem. Spoksu, chcesz Xperię, żeby tethering robić? Nie, nie chcę. Po prostu mamy pendrive'a tego wpinanego, żeby było Wi-Fi, tylko gdzieś umietka jest, a nie chcę się tego szukać. Już nie będę dzwonił do niego o 22:30 i się pytał o to. To jest po prostu dla mnie głupota, że produkują laptopy, gdzie część gniazd LAN ma tą zapinkę w obudowie, a nie, że każde gniazdo jest pełne, nie? To jest półpełne. Nie podoba mi się to rozwiązanie. No ale spoko, potrzymam trochę. Dobrze. To jeszcze może kilka dziesiątek, bo tak cicho tutaj. No chyba nie będzie już. Dzisiaj powiem wam, limit wyczerpany. 6200 zł. Wow. Wow. Jeden live, 6 koła. Szaleństwo. Czekamy tylko na to, żeby się grafika zainstalowała i koniec na dzisiaj. Tylko że to sobie sprawdźmy. Co mamy? Nvidia pobieranie 31%, 32%. Ruchy 33%. Dziadu ty. Jak tam samopoczucie? W miarę jeszcze daje radę. USB Wireless Card też wymaga sterownika. Nie ma go w Windowsie standardzie. Nie. To jest plug and play. Ten co mamy, wpinasz, od razu działa. Z automatu. On ma jakiś taki uniwersalny sterownik. Więc takie buty. Cyk. Chłopie, kiedy ty śpisz? W nocy. Paweł Ostrówka jest tutaj? Chyba go nie ma. Znając życie, to nagrywa coś. Spox, chcesz może jakieś organizery serwisowe z wydruku 3D? Nie, ja muszę kupić jakieś gotowce takie gładkie. Lubię gładkie rzeczy. 54% pobieranie. O, już sieci Wi-Fi są. Jak pięknie. Internet z palca, tak, dosłownie. Nie będzie live'a. Jestem tak zmęczony. Ty sinusie, ty. Spoks, do czego ci są potrzebne te blaszki miedziane, o które pytałeś? Mamy czasami karty graficzne do laptopów. W laptopach jest karta graficzna mocna, typu RTX 2060, czy jakieś tam mocniejsze, nie? I rdzeń ma tam wymiary 25×25 mm. I trafi się laptop, gdzie ktoś rozbierał go, wygiął układ chłodzący i potem nie jesteśmy w stanie naprostować tego chłodzenia i po aplikacji pasty, idealnej ilości pasty na rdzeń, skręceniu wszystkiego, robisz test, benchmark i nagle wali, nienawidzę tej nazwy, ja mówię na to Wolej, będę dalej tak mówił, w Woleju pokazuje, że masz klatek X, nagle spada ci taktowanie, wydajność. Rozbieramy układ chłodzący i okazuje się, że pasta jest odbita na, nie wiem, 10% tylko układu chłodzącego na heatsinku. Więc trzeba to
nagiąć, ale nie da się, więc potrzebujemy wypełniacza, który transferuje szybko ciepło z punktu A do B. W tym wypadku potrzebuje czegoś, co jest grubości 0,1-0,2 mm i właśnie 25 na 25 mm. I tą blachę wkładziemy właśnie wtedy na... O, ładuje coś. Kładziemy dajemy pastę na rdzeń, na to termopad miedziany, ta blaszka, na to znowu pastę i układ chłodzący. I tak mieliśmy ostatnio z Legionem Y540, gdzie wymienialiśmy Ryzena 4. generacji. I tamten dupek gdzieś tam był link udostępniony z testami, które robimy. RTX 2060 to miał punktów o niewiele mniej niż RTX 3070, kurde, czy tam 3060. Szok, jak już mu ogarnęliśmy wszystko. Termikę. No, jeszcze chwilę. Grafika 100% pobierania. Tak, ta matryca miała być walnięta gdzieś tutaj, Mietek mówi, a ona obraz daje ładny. Oczy mi się zamykają. Zaraz ci się zamknął. Spoks, poleciłbyś jakąś budżetową termowizję? Nie. Budżetowa to jest T2S, przy czym teraz masz tą wersję V2. Jest problem, bo chyba wyczuli temat. Zobaczyli, że jak ma to działać dobrze, to trzeba zapłacić dodatkowo za software. Software kosztuje chyba 450 zł na sklepie Microsoftu. Albo podpinasz to do telefonu i wtedy działa ci to. Ale w Windowsie jest problem. Pyk i zaraz będzie. Kawałek blachy miedzianej, koło angielskie. Nie wiem co to znaczy. Nie znam się. Aż mi się otworzył, tak. To ją walnij, jeśli miała być walnięta. Ten laptop z linią 5V SUS będziesz kontynuował? Lenovo z sobotniego live'a? Tam grafika jest walnięta. Nie wiem, czy to nie ma sensu robić tak naprawdę, no ale dalej. Grafika zwalnięta. Ej, Nvidia jest panel sterowania Nvidia, słuchajcie, odpalamy Valiego, czy tam Furmarka. Dobra, Furmark na razie, HW Info jeszcze, cyk. HW Info, odpalmy dupka. W ogóle to kupiłem licencję na HW Info, mam w końcu HW Info wersji Pro, licencję komercyjną, jakąś tam na wiele stanowisk, fajne. Ale kosztuje sporo, ze 180 na rok. I teraz co? To coś tam sobie wykrywa. Dobra, odpalamy Furmarka. Pyk. Ale cisza, nie ma żadnej wpłaty. Już to znak, żeby kończyć. Odpalamy Furmarka. No i patrz, kondensator aktualizacji podlutuj, żeby było szybciej. Dokładnie. Ej, odpinam LAN, bo palec se mnie bolał. Ach! Co jest z Furmarkiem? Nie chce się włączyć dupek. Come on, kręć dupku. Ogólnie niektóre Furmarki nie chcą działać z laptopami, gdzie jest, nie wiem, czy RTX, czy to, czy tamto. No i nie trybi. Dobra, musimy dać mu restart, żeby nie było. Cyk, zaktualizuj, uruchom ponownie. To podychła automatyka. Dzięki, bardzo fajnie. Ale mówię, fajnie, że ruszyło. To jest na plus. T2 Plus, wersja pierwsza, nie druga, inaczej na Windows nie podłączysz. Podłączysz, działa, bo wyszła aktualizacja i Sinuservice dzisiaj testował pierwszy raz tam 2 godziny temu przed live'em i działa to. Tylko że trzeba za program zapłacić sporo siana. Co ciekawe, nawet w lesie wszystko widać z daleka. Chmury, noco i samoloty też pokazuje. Tak. I cyk, trójeczka na dzieciaczki. Dzięki. Restart. OK, był z wami Cosinus. Tak. Dokładnie. Laptop. Asus to Asus. Było na shorts z poniedziałku. Najlepsze były lapki, gdzie się od nowa nie instalował Windows i brak sterowników. No, tak kiedyś było. To była masakracja. Dawaj, przygotowywuj, dupku. Chcę zrobić test i sayonara. Posiedzą do końca. Siedź, prywaciarzu. Tak jest. Virkam T2S w wersji V2 działa. No dokładnie, tak jak napisał wam Sinus teraz na czacie. Właśnie, ankieta. Ankietę zawczasu już zamknę.
Jest ankieta. Cyk. No i co? Zadziała ten furmark czy nie? Kręci kółko, myśli. No i się nie włączy. Właśnie wiele razy było tak, że furmark nie zatrybił. A czy będzie wali? Nie ma waliego. Ej kurde. Dobra, jeszcze to. Muszę waliego zainstalować szybko. Dawaj, dawaj. Ruchy. Ja nie mogę. Połącz. Także Enter. Jaką kawę pije się? Czarną 48%, nie pije 23%, kapuczyna 19%, herbatę 8%. 4100 głosów. Słuchajcie, jak chcecie, dajcie łapkę w górę. Przeważnie o tym zapominam, ale jak ktoś chce, zapraszam. Pyk, wstawię wam zdjęcie z ankiety, ile było głosów. Ank 333, cyk. Już wam tutaj przystawię. Dodam zdjęcie, pyk. Obraz, dodaj, pyk. Ankieta, otwórz, OK. I tutaj mamy wyniki ankiety. Kutangens, 5 zł, dobranoc. Czyli widzicie, 48% czarna kawa. No ja akurat z mlekiem, muszę trochę mleka, bo jakoś no nie mogę się przemóc. Ale to kwestia gustu. OK, szybki test ostatni. Kurde, nie pytaj mnie o to, rozpocznij bez danych. Nienawidzę Windowsa za te pytania, czy on chce migrować, czy chce to, czy tamto. Mówię, pałuj się, kurde. Jak tu ankietę schować? Dobra, niech będzie tak. Nie zezwalaj. Potwierdź i kontynuuj. Kontynuuj bez danych. Nienawidzę tego. Tak samo jak Windowsa zainstalujesz pierwszy raz, on ci zadaje 100 pytań. Wolej Ben nawet nie podpowiada. Come on, Unigine Benchmark. O i tu mamy pyk, free download 340 mega. Pobierze się za sekund 20. Screenshot ankiety. Mówię za anonima. A, no wstawiłem. Tam, wstawiłem, był. Sinus możliwe, iż już gdzieś 100 nie wpadnie, chyba że ty wpłacisz. A ile jest? 6200. Nie, no spoko, słuchajcie. Mamy kolejne live'y. No spokojnie. Odpalamy instalator. Come on, baby. Dobra, dźwięk jest, właśnie dźwięk jest. Dajemy dalej. I zobaczymy, ile klatek będzie w lesie. W sumie laptopów na 3050 bardzo mało mieliśmy. Chyba więcej na 3060. Bo technologicznie nie wiem, jaka jest moc tej 3050. Czy to jest 2060, czy to jest już bardziej 2070? Michał z Wrocławia. Sinus kusi i wykusi prywaciosz na kinderki. Dziękuję. Dobra, finish. Finish him. Kurde. Teraz ten Mortal Kombat chyba wychodzi. Dobra, wali. Cyk. Odpalił się. Tu wybieramy Extreme HD i Run. I patrzymy. Także czekamy na werdykt. Zrobimy zoom. Zoom jej w tą stronę. Patrzymy na ten, czy będzie dużo klatek, czy będzie dupa. Ile FPS-ów? Zgasł. Zepsuł się. Na dobranoc. Tak, laptop się zepsuł. Jak żyć? Koniec. End of story. Wszystko w piździet. Fatality. Umarł. Haha, wiedziałem. Nie no, żartuję. Odcięło go, bo mamy ustawione maksymalnie 9 amperów, natomiast ta wtyczka, to jest adapter, patrz, no oczywiście zadziała. Potrzebuje więcej papu. Musiałbym mieć oryginalny zasilacz, nie wiem czy mam.
Szybko idę zobaczyć, czy mam jakiś zasilacz, który ma z 10 amperów. Ale nie wiem. Kurde. Tyle czekania, wszystko tutaj. Lenovo. O. Dobra. Mam jakiś zasilacz. I on jest o mocy 9 amperów, więc ciężko powiedzieć, czy on wydoli. A gdzie jest klapa? Tutaj powinno być 9,23 ampera, dobra. Spoko, więc możliwe, że ten zasilacz będzie lepszy, bo chodzi o połączenie tej wtyczki. Ona nie potrafi przekazywać więcej niż tam 7 takich stałych. Różnie. Albo coś jest w dupie. Ok, cyk. A co jest? Gdzie jest obraz? Oho! Czyżby jednak coś miało być jednak nie tak? A czego on zgasł? Ruszyłem kablem? Halo? Halo? Dobra, startuję. Teraz odpalamy zasilacza dedykowanego. No, obraz daje szybko, spoko. Zaraz będzie naprawa Windowsa, bo będzie unexpected shutdown. Ciemność widzę. Zgasł przed chwilą sam. Umarł. Fazy zabrakło. Musisz z dworu wiatrze przynieść. Czasami mi się tak przydało. To nie koniec naprawy. Słuchajcie, tak naprawdę ta naprawa i tak się nie kończy. To trzeba termikę ogarnąć, trzeba go potem rozebrać, sprawdzić, jak się odbiła pasta. To nie jest tak, że o, pyk, zmieniłeś, jeb, działa. Nie, to jest jeszcze 2 godziny bawienia się z tym dziadostwem. Dobra, odpalamy szybko Wally'ego, pyk. Extreme. No i zobaczymy, czy go odetnie, czy nie. Zasilacz jest o odpowiedniej mocy. No i czekamy. Zobaczymy, ile będzie FPS-ów. Powinien mieć w lesie na Extreme HD, nie wiem, 50 klatek. Patrzymy. Gada. Śmiga grafika. Mamy 68 FPS-ów. Nie wiem, czy wy to widzicie. Oczywiście w tym wypadku... O. 90-80 FPS-ów mniej więcej. No słaba jest ta grafika. RTX 2060, jestem przekonany, że taki, co ma więcej TDP, jest o wiele wydajniejszy. Tak, bo robiłem ten test, więc udało się, ruszyło. No i ile stopni? 75, więc układ chłodzący musi być po prostu niedolegający. To jest do poprawy, do sprawdzenia. Dobra, działa. Działa, spoko. No i co najważniejsze, sprawdźmy to. Gasimy go, zobaczymy w Windowsie, ile jest rdzeni, ile wątków, bo pamiętajcie, to był Ryzen 5 5600H, a zrobiliśmy mu teraz upgrade na Ryzena 7 5800H i ten procesor powinien się pojawić w tym wypadku w sekcji procesory. Chwila. Kurde, nie widzę tego. Nie widzę. A, tu jest. Ty, ile on tego ma? Kurde, bele. No i on ma chyba raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, czyli 8 rdzeni, 16 wątków. No to już jest mocny CPU, to nawet nie ma o czym gadać. Także słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Słuchajcie, prośba wielka, napiszcie komentarz, hashtag zbieramy na dzieci, hashtag dom dziecka, cokolwiek, piszcie, to działa, ten YouTube się bardziej na tym
podciąga te filmy. Co dalej? Poproszę o maile na serwis@wielkielektronik.com z domami dziecka, jeżeli jakieś macie strony internetowe, informacje, żebym sobie to w internecie wklepał, znalazł i te domy będziemy dopisywali. Także w opisie tego live'a macie tam link, tam jest wszystko przejrzyste, że tak powiem. I widać ile wpłacone, kiedy wpłacone, potwierdzenie w PDF-ie. Mamy porządek w tym wszystkim. Także dzisiaj piękna kwota 6496 zł i łącznie teraz będziemy mieli, słuchajcie, razem z dzisiejszymi środkami, no teraz nie mam wczytanego tego, a nie mam. Mamy 11 900, jeszcze Wam pokażę tylko, lewy monitor. Jest 11 900 zostało z tamtych środków. Dzisiaj mamy 6500, czyli 12 prawie plus 6 to jest 17. No to jutro na 3 domy dziecka wpłacamy, czyli tutaj na tej liście uzupełnimy kolejne 3 domy dziecka i pozycja 8, 9, 10 zostanie uzupełniona. No i wtedy robimy przelewy. Także spoko jest. Fajnie, że dzisiejszy live poszedł do przodu, udało się, bez większych problemów, pogadane, pośmiane się. Także widzimy się niebawem na moim kolejnym live'ie i zapraszam Was też na live urodzinowy do Coffee Doktora. Serwisant ekspresów do kawy z fajnym humorem, poczuciem, więc tyle. Kończymy na dzisiaj. Także dzięki jeszcze raz za uwagę. No i chcę zamknąć. Szukam tego przycisku. Cyk, jest tutaj. Pamiętaj, hashtag Dom Dziecka po zakończonym live'ie. Nie tutaj, tylko po zakończonym live'ie. Zmykam. Klikam i tyle. Był z Wami Spox 2. Do następnego. Cześć.